patrzę, a przypływa koło mnie deska. Tą deskę złapałem i ją ponad 540 chyba kilometrów wiosłowałem deską. Amazonia jest prawie wielkości Europy, więc jest gdzie tam się schować. Uwierz mi, że jak ją trzymasz w ręku i jest właśnie ten... Lepiej nie ona po prostu cię chapnie nawet z boku, bo to wiesz, to doświadczenie pokazuje życiowe, żeby z niczym nie przeginać. No z tymi rybami też nie. No. I w nocy, ty, co tu się tak przewalało w tej wodzie, nie? Jakby się ktoś kąpał. Ja mówię, wiesz, chyba te kajmany. Ale jakie kajmany? Mówię, no takie wiesz, jak krokodyl, nie? No co ty, tu taki rzecz, nie? Świeciwe latarko, a tam takie oczy, wiecie, jak od krowy. One się tak świecą, nie? Setki. Mówimy tu, ja już wiem, co to się przewalało w tej rzece, nie? O ja. Wildfish Stories Podcast. Ryby trzeba umieć łowić. Dzień dobry wszystkim, Wildfish Stories Podcast, redaktor Michał Czubek. I redaktor Krzysztof Wasilewski. A dzisiaj z nami gość, no myślę, że podróżnik wielką gębą, można by tak powiedzieć, nie? Rafał Kośnik. Dzień dobry. Bardziej. Pasjonat. Cześć. Projekt Amazonia, południe, północ, chyba najbardziej znany. 7700 kilometrów przepłynięte. No tak, Amazonia to mój konik akurat. Ulubiony region. I uwaga, proszę Państwa, on po tym podcaście leci na 2,5 miesiąca do Kolumbii. Od razu. Od razu. Tak. Spakowany. Już spakowany. Torby są na dole. Odebrałem go z centralnego. I ja tak jeszcze wspomnę, widzę, że na pewno kojarzą rolkę, gdzie albo pajara przebija puszkę Coca-Coli zębami, albo kojarzą rolkę, że płynął taki gość na pakrafcie i pajara mu przegryzła pakraft. Tak. I prawie utonął, więc to jest ten pan. To jest ten pan. Także brawa dla niego. Udało się dotrzeć, bardzo się cieszymy. Ja przyznaję, że ja bardzo dawno temu trafiłem na twój projekt. O, ja też. To rzeczywiście jakoś tak wiralowo poszło i to myślę, że wielu wędkarzy może kojarzyć tę rolkę albo w ogóle twoje jakby dokonania, ale nie wiem, czy była taka rozmowa wędkarska. Wędkarska typowo nie. Bo umówmy się, że ty jesteś, jak widać, ubrany, cały w Savage Gear. Tak. Widać, że wędkarz... Moja ulubiona firma. Wędkarz pełną gębą. Wiesz co, no tak. Staram się podróżować wędkarsko, czyli tak, wiesz... Głównym motywem zawsze będzie to wędkarstwo, które napędza taką podróż, ale w międzyczasie właśnie też staram się poznawać ludzi, regiony i żeby to była podróż, a nie tylko wyjazd wędkarski. Okej. No to może zacznijmy od początku. Jak to się wszystko zaczęło? Zaczęło się jak byłem dzieckiem. Mieszkałem na wsi z moją babcią. Taka wioska Białachowo, kilkaset osób. No i tam spędzałem całe dzieciństwo praktycznie, wszystkie wolne chwile, weekendy, no bo mama pracowała, mieszkałam ogólnie w Starogardzie Gdańskim, ale w tym Białachowie spędzałam weekendy, wakacje. No i się wychowywałem nad tym jeziorem, na łonie przyrody, spałem pod namiotami, łapałem ryby właśnie. Ale cały czas sam, czy jakaś ekipa Właśnie najczęściej to właśnie robiłem sam. Czasami się zdarzało, że tam przyjeżdżali do mnie kuzyni, ale generalnie byłem sam. I tak powiem wam, że zostało to we mnie i generalnie najlepiej się czuję podróżując, jak jestem sam. Okej. Ciekawe. Znaczy to ma takie plusy i minusy. No na pewno minusem jest to, że jednak człowiek nie może liczyć na jakieś wsparcie, no bo w te miejsca, które jeżdżę, no jest dosyć czasami ekstremalnie trudno, środowiskowo i tak dalej. Natomiast zaletą na pewno jest to, że decyduję o wszystkim sam, czyli przypływam do jakiejś wioski indyjskiej, podoba mi się, zostaje dzień, 2, a jak mi się podoba, to może i 3. Nie muszę tego z nikim konsultować, więc to jest taki no, duży plus. No i też nie ma jakichś konfliktów, no bo jak jestem sam, to mogę się tylko skonfliktować sam ze sobą, no i to się sprawdza. No, ale nie doskwiera, rozumiem ci, samotność. Nie. No teraz to jest w ogóle dużo fajniej, no bo jednak gdziekolwiek się łapie jakiś zasięg w tej chwili, no to ma się kontakt
Cały czas. Cały czas, A tak. rzeczywiście płynąc, tak jak płynąłeś to ponad 7000 kilometrów, to był 2014 rok, to ja jakby już tutaj wspomnę, ale to rzeczywiście był taki moment, że dużo czasu był ten zasięg, czy więcej go nie było? Znaczy, wiesz co, jak płynąłem wcześniej Amazonką w 2010 roku, to Tak, bo to to była jeszcze, pierwsza jeszcze w wyprawa. ogóle wtedy nie miałem smartfonu, bo tak No nie naprawdę było ich jeszcze, chyba gdzieś, wiesz co, w necie sprawdzałem, że chyba od 2008 roku były, tak mi się wydaje, w Polsce. Natomiast ja wtedy nie miałem. Ja zresztą mam od niedawna smartfona, chyba z 5 lat, także stosunkowo niedawno. Wtedy miałem oczywiście takie te małe komóreczki, wiadomo jak kiedyś były. To średnio łapałem sygnał tak co 50, co 80 kilometrów. No i tak nieźle. Nie. No, Amazonia się kojarzy z taką totalną dziczą, ale tak nie jest. Są oczywiście dzikie miejsca, gdzie no, biały człowiek bardzo rzadko występuje, natomiast takich miejsc jest niewiele i tak naprawdę to jak się płynie jakimiś głównymi tymi arteriami, takimi większymi rzekami, to wszędzie gdzieś są jakieś wioski, albo mieszkają jacyś rybacy, jacyś poszukiwacze złota, no różne typy, łącznie z narkos. Narkoterroristas. Narkoterroristas. Ale tak. o nich jeszcze później. No dobrze, to wróćmy trochę jeszcze tam do tego początku. No bo kto w tobie obudził taką chęć przygody? Jak Znaczy, to, nie wiesz wiem, kto lub co się wydarzyło. Znaczy tak, ja chodziłem właśnie tak jak mówiłem, spałem nad tym jeziorem, cała rodzina wędkuje, mój dziadek wędkował, mój ojciec wędkował. No to już wiemy. Tak, także, jasne, także to na pewno bez wątpienia miało duży wpływ, natomiast no, oprócz, mówię, tego wędkowania ja lubię całą przyrodę, tak, czyli projektuję i rządzam ogrody. To jest moja kolejna pasja. Uwielbiam to robić, więc no, roślinki, więc to zainteresowanie ogólną przyrodą jest takie, no już, że tak powiem, od dzieciaka i staram się to realizować na bieżąco, no i zawodowo, jak i również też właśnie wyjeżdżając. No ryby najbardziej, wędkowanie najbardziej lubię, ale mówię, no fajnie to, jak jeszcze to powiążę właśnie z takimi eksploracją, no to jest po prostu dla mnie idealne. No to chyba idealny też region, prawda, do eksplorowania, bo on jeszcze chyba jest, umówmy się, że to jest chyba jeden z takich najbardziej nieodkrytych jeszcze miejsc. No i taki Znaczy, nie. no i taki nie, wiadomo, że są też bardziej, ale bo umówmy się, że powierzchnia Duża. olbrzymia. No tak, no Amazonia jest prawie wielkości Europy, więc No właśnie. jest gdzie tam się schować. Jest trochę takich miejsc naprawdę fajnych. Jednak dosyć dużo jednak jest zdegradowanej tej selwy, nie? Jak się patrzy, to postępuje. Ja to widzę nawet teraz jeżdżąc do Kolumbii od 10 lat, widzę jak wycinają te połacie lasu dosłownie tam, gdzie jeżdżę. Że tu w zeszłym roku był las, a tu Już w nie tym ma. roku nie ma. Ale i zastępują to tymi palmami? Tam akurat robią to na pastwiska dla Okej. bydła, nie? Bo tam akurat ten rejon, gdzie jeżdżę, to specjalizują się właśnie w hodowli bydła. Mhm. A powiedz jeszcze, żeby wszyscy wiedzieli, bo ten wyraz będzie często używany, czym jest selwa? Selwa to jest las deszczowy, południowoamerykański. Dżungla to jest las deszczowy azjatycki, afrykański. Okej. No właśnie, bo wiem, że będzie używany. No To bo ja to... nie wiedziałem. A widzisz, dobrze że się Znaczy, zapytałem. wiedziałem, że to las deszczowy, nie wiedziałem, że taka różnica. Aha, okej. No dobra, zgadza się. No dobrze, no i co? I tam jeździłeś sobie na ryby, jak byłeś dzieciakiem w okolicach Starogardu, rozumiem, Tak. bo jesteś stamtąd, z okolic. No i wiesz, no potem się otworzyły granice. Ja miałem 16 lat. Mhm. No, jak się otworzyły granice, to się otworzyły też możliwości, więc na początku oczywiście jeździłem tutaj, tylko mówimy o takiej ciekawości świata, zobaczyć Berlin Zachodni i tak dalej. No, byłem bardzo młodym człowiekiem, więc też nie pochodzę z jakiejś zamożnej rodziny, więc to musiałem sobie organizować sam, więc no to było dosyć skomplikowane, ale już było tyle dobrze, że można było to po prostu robić, no bo były paszporty, jak komuna upadła, więc korzystałem z tego.
No i kiedyś później właśnie zaświtało mi, wracając cały czas, bo te ryby się, wędkarstwo gdzieś tam przewijało i cały czas ta przyroda w moim życiu. No przyszedł taki moment, że sobie pomyślałem, no tak, gdzie by tu pojechać tak naprawdę, zobaczyć coś takiego mega wyjątkowego. No i tak sobie pomyślałem, ja czytałem wiele książek właśnie o Amazonii i tak sobie myślałem, że to jest taka chyba moja topka. Ja lubię tropikalny klimat, lubię ciepło i mówię, no to spełniało wszystkie kryteria, więc... Czyli w sumie z książek jakichś, trafiłeś na jakieś artykuły, książki i one tak... Też, tak. wyobraźnię, Było tak. sporo tych książek, ale tak takim już bodźcem, powiedzmy, który mnie pchnął w tą przygodę z Amazonią, to była książka Z nurtem Amazonki i Piotra Chmielińskiego. Tak, rozmawialiśmy w samochodzie. Tak. No on przepłynął jako jedyny człowiek na świecie kajakiem od źródeł do ujścia Amazonkę. No i to był niewiarygodny wyczyn, no i niewiarygodna przygoda. No i tak jak sobie pomyślałem, że fajnie byłoby coś takiego powtórzyć. Oczywiście nie w takiej formie, jak to zrobił Piotr, bo znamy się. Później go poznałem osobiście. Bo no jednak nie miałem żadnego doświadczenia takiego kajakarskiego, więc praktycznie tam parę razy kajakiem po jeziorze pływałem, więc mówię, no od razu wyskoczyć na Amazonkę, no to tak trzeba tak w granicach rozsądku, więc chciałem spłynąć nizinną część Amazonki. No ale to też ponad 5000 kilometrów. No ale długo by mówić, no, było przygód mnóstwo, ale dopadła mnie tam po drodze kontuzja kręgosłupa, miałem odparzone nogi, no w końcu musiałem częściowo tą wyprawę przerwać. No ale tam tak już poczułem taki już prawdziwy, wtedy już wiedziałem, że to jest to, co chcę robić, że to mi pasuje, że ta Amazonia to jest to. No powiedzmy jeszcze o tej książce. Ja w ogóle czytałem tą książkę w zeszłym roku i myślę, że to była jedna z lepszych książek, jakie przeczytałem w zeszłym roku. I ona opowiada o Polaku i ta wyprawa jest zakwalifikowana, nie wiem, jest 10 największych wypraw w historii. W tym zdobycie biegunów, Shackleton, Amundsen i Piotr Chmieliński jest w tej 10. Nikt nigdy tego nie powtórzył. To jest niesamowite. I te pierwsze 2000 kilometrów, których ty nie spłynąłeś, Są najtrudniejsze. Ja powiem, że jak czytałem tą książkę, to nie wierzyłem. Oczywiście tą książkę się czyta tak, że się sprawdza, gdzie oni są na mapie w tym momencie. To tej rzeki w większości momentów tak naprawdę trochę nie było widać. Oni płynęli wąwozami, które miały po kilkaset metrów wysokości i Amazonka Kilka płynęła tysięcy na... nawet. No właśnie, ona płynęła na samym dnie i to jak oni powiedzieli, jak oni to opisywali, oczywiście są piękne zdjęcia tam też, więc tą książkę się czyta świetnie, jest olbrzymia, więc czyta się ją tylko w domu. Więc no to były takie momenty, gdzie oni na każdym kroku mogli zginąć. Na każdym kroku. Tak, no to wiele niebezpieczeństw tam po drodze było, Tak. bo oprócz tego, że takie no czysto techniczne, no nie wiem, wywrócenie, utopienie się na tych kataraktach, bo tam były katarakty rzędu 4., 5. kategorii, więc naprawdę trudne do spłynięcia. No to jeszcze oprócz tego, no to właśnie producenci narkotyków, czyli narkosi po drodze przepływali przez część kolumbijską graniczącą z Brazylią, tam gdzie jest spotkanie 3 granic, Peru, Brazylia i Kolumbia. To były wtedy jeszcze te najgorsze czasy kolumbijskie, kiedy się, że tak powiem, strzelali wszędzie. No zresztą Piotr tego doświadczy, bo strzelali tam do nich. No tak trudna wyprawa, no ale ja zawsze mówię, że najdłużej i najlepiej się wspomina te trudne chwile w wyjazdach, wyprawach, a nie te, które gładko poszły, no bo jak coś idzie gładko, czy ktoś wspomina jakiś, nie wiem, wypasiony hotel all inclusive, że leżał z nie wiadomo jakim alkoholem czy jedzeniem? Nie, no tego się nie wspomina, ale jak gdzieś ktoś się prawie utopił albo gdzieś prawie zginął, to się pamięta do końca życia. To się pamięta do końca życia, dokładnie. Tak. No dobrze, czyli z nurtem Amazonki i co się później wydarzyło, jak przeczytałeś tę książkę? Potem jak to przeczytałem, no to tak mi realnie zakiełkowała taka myśl, że można by było spróbować pojechać tam
na ryby, ale przede wszystkim chciałem się skupić na podróży, czyli żeby to trochę połączyć z wyczynem takim sportowo-podróżniczym, no i wędkarstwo dodatkowo. No i zacząłem kombinować. Pierw oczywiście rozmowa z żoną, co nie było nie było to łatwe, bo w tym czasie urodził się nasz drugi syn, on miał rok czasu, jak ja popłynąłem, więc świeżo wybudowany dom na kredyt, czyli zobowiązania i tak dalej. No wszystko mówiło, że nie. No ale moja żona była na tyle wyrozumiała, że się zgodziła. No i ona też się realizuje. Ja też jej pomagam w jej pasji. Ona się zajmuje psychologią, więc to, co mówiliśmy, że co mój wyjazd, to kolejne studia dochodzą jej, czy różne inne kwalifikacje, więc jest taka wspólna jakaś wymiana. No tak, żeby każdy mógł się realizować i korzystać z życia. No oczywiście trudno jest zachować taki balans, zarówno finansowy w tym wszystkim, jak i również właśnie emocjonalny i tak dalej. No, ja przynajmniej staram się, nie zawsze to wychodzi, ale próbujemy, i tyle. No i jak już żona się zgodziła... A na ile czasu byłeś? Ja sobie wtedy to zaplanowałem na 3 miesiące, tak realnie myślałem, że może to mi się udać. No ale tak jak powiedziałem, ja dosłownie pływałem kilka razy w życiu kajakiem po jeziorze. A tu miałem wypłynąć... miałem Amazonkę pod sobą, więc umówmy się, rzeka spora, No i po takim researchu wstępnym, co, jak tego dokonać, słuchajcie, taki przypadek. Żona studiowała akurat. Ja nie pamiętam już, jakie to były studia jej. W każdym razie miała profesora, który był wykładowcem, takim grubym podróżnikiem geograficznym. On chyba jakąś geografię, czy tam o ludach coś wykładał u nich na uniwersytecie. W każdym razie związanego z geografią. Nazywa się Michał Kochańczyk. Już chyba teraz nie wykłada, ale mamy kontakt na bieżąco, bo ja też z nim jestem już na ty, bo on taki bardzo kontaktowy facet. I Sylwia, moja żona, mówi, wiesz co, ja mam takiego profesora, może on by mógł ci coś pomóc z tą Amazonką, jak ty tak I dała mi numer. Ja do niego zadzwoniłem. No oczywiście to wpadaj, bo on taki, mówię, bardzo kontaktowy. No to wpadaj, pogadamy, powiem ci co i jak. No ja do niego pojechałem, on mieszka w Gdańsku, czyli tam 50 kilometrów od nas. No i rozmawiam, on mówi, słuchaj, ty najlepiej to byś musiał tak ze szczegółami porozmawiać z Piotrem Chmielińskim. To mi szczęka opadła. Ja mówię, z Piotrem, z tym, co przepłynął Amazonkę. Ja mówię, a on mówi, no tak, to mój kolega i ten. No i okazało się, że on jest w kapitule kolosów takich, prowadzą taki festiwal podróżniczy, chyba największy w Europie, może nawet i na świecie, gdzie w Gdyni, gdzie tysiące podróżników przyjeżdża i opowiadają różne takie niesamowite historie, robią jakieś takie wyczyny, niewiarygodne. No i Piotr co roku, bo on mieszka w Stanach Zjednoczonych, przylatuje, no i jest współtwórcą tych kolosów, może bardzo zaangażowany w ten festiwal. No i akurat był czas, żeby za 2 czy 3 tygodnie miały być te kolosy. Notabene ten Sylwii nauczyciel, ten profesor Kochańczyk, też był w kapitule tych kolosów, więc mówi, no to przyjedź na te kolosy, ja cię z nim poznam. No i tak poznałam Piotra Chmielińskiego. Bardzo życzliwy, kontaktowy człowiek. No i zaczęliśmy rozmawiać, jak usłyszał, że ja chcę spłynąć tą Amazonką, no to on mówi, no super w ogóle, rewelacja. On to jest gość, który jest po prostu, Amazonka jest jego oczkiem w głowie. Do dzisiaj, a już facet ma tam to były po 70. lata 80., prawda? Tak, kiedy oni to zrobili. tak, chyba 85 czy drugi, już no nie tak jak pamiętam. rozmawialiśmy w samochodzie, że trochę zorganizowanie czegoś takiego w tamtych czasach. To był kosmos. To nie, bo to teraz ludziom się mówi, tu wyczyn fizyczny zrobienia czegoś takiego to jest jedna kwestia, ale
przygotowanie tego, no wyobraźcie sobie, nie ma telefonów, nie ma informacji żadnej. Oczywiście będzie, że informacja Tylko najgorsza. papierowa, no to No. jakieś książkę przeczytać, gdzieś, nie wiem, telefon, no gdzie, do Peru zadzwoni, przecież to były inne czasy, koszty jakie i tak dalej. No to było naprawdę... Zgoda od państwa musiała być, żebyś Nie, mógł no wyjechać. przedsięwzięcie niesamowite. Dla mnie to jest po prostu majstersztyk, to co oni zrobili. Bo potem jeszcze też przecież wcześniej tam tą kanonadę tam spływali, odkryli ten kanion Kolki, tak. to też jego ekipa. Mhm. Także to było naprawdę nieprawdopodobny wyczyn logistyczny, logistyczno-organizacyjny, jak i również no, sam wyczyn sportowy, no bo umówmy się, że przepłynąć tą rzekę to naprawdę nie jest lekki chleb, płynąłem, to wiem. Mhm. No i z Piotrem się spotkałem na tym festiwalu, pogadaliśmy, dał mi na siebie namiary, na maila, wtedy jeszcze przez Skype'a rozmawialiśmy. No i tak się potoczyło to. No i jak widziałem jego entuzjazm i taką bezproblemowość, że... Entuzjazm do tego, że ty chcesz coś takiego zrobić. Tak, Okej. no taki wiesz, no... Bo tu jak mówiłem ludziom, na przykład znajomym czy coś, no to każdy w ogóle w głowę się puka, to w ogóle jakaś abstrakcja, nie? W ogóle tak jak mówię, no sytuacja życiowa, małe dzieci i tak dalej. No to raczej mnie nie zachęcało za bardzo. A on to tak... No super, że w ogóle chcesz płynąć. No ja ci powiem, to słuchaj, musisz wziąć takie i takie ciuchy, to. I takie już zaczęliśmy o technicznych Konkrety. sprawach, konkrety. No i to mnie tak zachęciło, że może jednak warto spróbować. Dostałem kontakt na ambasadę w Peru. Tam z kolei poznałem taki dom, to był Dom Polski, działający tak jakby pod ambasadą polską. Mhm. I cały taki prezes, bodajże pan Zalewski, już teraz nie pamiętam, bo to było tyle lat temu, powiedział mi, że pomoże mi tam w takim organizacyjnym, w sensie odebrał mnie z lotniska, no bo wiecie, no wysiadłem z gratami i miałem plecak, sprzęt, no i trzeba było w ogóle dojechać na tą Amazonkę technicznie, no wiecie, no, samochód jakiś czy coś, no ja jeszcze bez kasy, więc nie, no wiecie, bo co innego jeszcze jakby było zaplecze finansowe, sponsorzy czy coś, ale ja tego nie miałem, więc no było to wyzwanie takie naprawdę spore, ale ludzie wspaniali. Oni od razu mnie na obiad, trochę pokazali mi Limę. Tam też poznałem Jacka Kilisowskiego, no to super gość, w ogóle mamy kontakt do dzisiaj, on jest producentem filmowym w tej chwili. Mhm. No i dotarłem nad rzekę, rozłożyłem kajak. No okazało się, że jest największa susza od 50 lat. I po prostu no było tak sucho, że potrafiłem miejscami na środku rzeki wyjść z kajaka i go ciągnąć na sznurku, dosłownie, nie? Także, że taka sytuacja. No i potem, ale tak stwierdziłem, że rzeczywiście jak już tą całą logistykę, całą tą organizacyjne sprawy się załatwi i już jest się nad tą rzeką, to jest spływ jakbym płynął, nie wiem, Bugiem czy Wisłą, no bez różnicy, naprawdę, tylko piękniejsze, powiedzmy, okoliczności przyrody. Ale chyba ta rzeka jest oczywiście dużo większa niż Bóg. Tak, taki- no ale wiesz, ja zaczynałem od Ukajali, nie? Czyli No tak, czyli tego wysoko głównego bardzo. dopływu, dosyć wysoko, więc tam to jeszcze była taka, no ja wiem, 1/3 Wisły może, coś takiego, nie? Okej. No tak, no to, Także- no to tutaj jeszcze... To jeszcze było Wąska spoko. nawet bym Tak. No i tak sobie płynąłem, no i tam wiecie, od wioski do wioski, potem próbowałem rybki łapać, tam złapałem. Przygody, coś, pierwsze jakieś doznania, jak w ogóle czułeś się? Znaczy lądując pierwszą w takim przygodą, miejscu? Właśnie, taką samo rozpoczęcie było takie, że już mój sprzęt nie doleciał. Kajak, na którym miałem płynąć. O nie. Tak. Ale już wody nie było, więc luz. Nie, no wiesz, nie doleciał, bo się okazało, że Zszedłem Amazonkę. trzeba było go nadać zupełnie innym trybem, nie bagażem. Tylko sportowe. No właśnie, wtedy tego nie było. Reasumując, długo by opowiadać, on przyszedł tak jakby jako
towar muszę przejść procedurę celną. Okej. A procedura celna w Peru, zresztą w każdym kraju, w większości przynajmniej południowoamerykańskiej, to jest kosmos. To są miesiące. No więc ja poznałem przez ten Dom Polski i przez tego Jacka Lisowskiego takiego wieśka, który tam robił różne interesy, miał firmę budowlaną, no taki wygadany strasznie, znajomości pełno. No i on mówi, to spróbujemy wyciągnąć ten kajak. No i pojechaliśmy na lotnisko, kajak dotarł, po 2 czy 3 dniach on doleciał innym lotem, no i Wiesiek sobie załatwił takie sobie plakietki, że jesteśmy z National Geographic, że kręcimy film i w ogóle, i że tutaj za chwilę przyjadą telewizje, z kim wywiad, gdzie jest kierownik, tutaj z tego urzędu celnego. Dobra. Nie no, po prostu Polak potrafi. ja po prostu się kulałem ze śmiechu, nie? Tutaj teraz kierownik przyszedł, kierownika nie ma, to może dyrektor z tego przyjdzie. Normalnie śmiechy na maksa. No i jak oni widzieli, że to taka poważna sprawa, wyciągnęli to z magazynu, no i procedura trwała 3 godziny, tam musiałem troszkę więcej pieniędzy zapłacić, jak to w Ameryce Południowej, ale przeszło to, no i odzyskałem. Potem jak już byłem nad wodą, to jak rozkładałem ten kajak, no to było tak gorąco, że dostałem udaru cieplnego i po prostu nie byłem w stanie ręki podnieść, bo to przyjechałem, to było tak jakoś chyba listopad, więc tu zimno, a tam od razu 40 stopni, więc mówię, kurde, nie wypłynę tym kajakiem. Kupiłem sobie loda, rozbiłem go na klatce, żeby w ogóle się schodzić, bo akurat jakiś gość chodził i lody sprzedawał. No ale mówię, dobra, wskakuję na ten kajak, chociaż kawałek dzisiaj odpłynę, żeby w mieście, bo startowałem w portowym mieście w Pucallpie. No tak, obrzydliwie. Wypływam, a tam statki takie oceaniczne, wiecie, no ogromne, nie? Pomimo, że ta rzeka nie była tam duża, ale tam generalnie one kursują w ogóle w porze deszczowej, nie? Więc, bo część tych miast jest w ogóle odcięta, nie ma drogi lądowej, akurat do Pucallpy jest. Płynę pomiędzy tymi statkami i podpływa do mnie straszna brzeże, żebym odpłynął, bo te wiry mnie wciągną w ogóle i od tych statków, bo to potężne silniki. Ja odpływam od tych statków, nagle 10 metrów, czy nawet bliżej, 5 ode mnie przeskakuje taki ogromny delfin. No to i tak, że prawie kajak mi się wywracał. Ja mówię, w ogóle co się dzieje? Szok, Co jest nie? z tą To był Wisłą nie szok. tak? To był szok. Odpłynąłem 5 kilometrów, mówię, nie, no tyle wrażeń na jeden dzień starczy. Rozbijam namiot. Jakiś tam chłop mi pozwolił się rozbić przy rzece, bo to było tak jakby na obrzeżach już tego miasta, już spokojnie. Rozbijam namiot, w nocy burza. Taka burza, że jak zaczęło lać, ja tylko zdążyłem naciągnąć, bo miałem taki tropikalny namiot z siatki, zaciągnąłem folią. Tak zaczęło lać, że siła tego wody normalnie spłaszczyła mi namiot, taki napór wody. Rano się budzę po szyję w wodzie. Jeszcze go tak niefortunnie rozbiłem, że był w takiej niecce, że ta woda cała spłynęła i ja po prostu kąpiel, nie? Nocna, w ogóle masakra. I ciepło było. Tak, no i tak. A potem I już to sobie... pierwszy dzień był taki. I to był pierwszy dzień, no. Także tak. No i jak się czuć po takim pierwszym dniu? Miałeś jakieś takie chwile zwątpienia? Nie, no to miałem wątpliwość. Powiem, że tak usiadłem rano, wysuszyłem ten namiot, poskładałem to wszystko i tak siadłem nad tą rzeką, tak patrzyłem i mówię, kurde, jak teraz wypłynę, to już nie ma odwrotu. No bo co, pod prąd nie wrócę. Nie wrócę. No, nie ma sensu. I teraz mówię, wejść, nie wejść. A mówię, ryzyk fizyk. I popłynąłem, no. I tak I co dalej się działo? O Jezu, to wiesz, to kksiążka z tego powstała. No więc, wiem, ale coś tam możesz zdradzić. No bo to mówimy o tej pierwszej, czy o tej... Nie, tu mówimy o pierwszej. O pierwszej, no właśnie. No i potem wiesz, no płynąłem, tam różnych ludzi się poznawało po drodze, no i potem ta kontuzja tego kręgosłupa, miałem odparzone nogi, także że do mięsa dosłownie. Ja nie mogłem chodzić, ja chodziłem jak na szczudłach, nie? No i w pewnym momencie wiedziałem, że jeżeli popłynę dalej, no to już będzie niebezpieczne dla mnie. A jednak, no wiadomo, rodzina i tak dalej, więc jakiś tam zdrowy rozsądek gdzieś tam z tyłu był, więc jak dotarłem do takiego miasta Iquitos, największego nad Amazonią peruwiańską, do którego nie można w ogóle dojechać drogą lądową,
ale można wrócić samolotem, więc wiedziałem, że to jest jedyne miejsce, gdzie mogę ewentualnie Tak, że jak odwrót popłyniesz jakiś. dalej, to już... To już do widzenia. No i no, mógłbym z Brazylii wracać, ale to wiadomo, potem koszty i tak dalej, więc ja też to liczyłem, nie? No bo mówię, to nie była dofinansowana jakaś wyprawa, tylko A powiedz- budżetowa na maksa, nie? A powiedz mi, co było przyczyną tych odparzeń? Wiesz co, jak wiosłowałem po kilkanaście godzin dziennie, to zawsze kapie ci gdzieś tam woda od wiosła, no bo wiosłujesz, to jest naturalne, nie? Że wiesz, że tu ci kapnie, tu kapnie, no ale jak wiosłujesz kilkanaście wod, no to cały czas te nogi są wilgotne, obkapane i tak dalej. Więc w tym momencie słońce 30 i parę stopni i mokre nogi ciągle. I No tyle. i to się po prostu odparzyło, nie? Ja nie Okej. miałem świadomości wtedy, nie miałem takiego doświadczenia, że się bierze talk, że o nogi trzeba mega dbać w tropikach, bo Okej. jeżeli zaniedbasz je, no to wtedy potem infekcje i rany po prostu ci się robią. Możesz, wiesz, poważnych No właśnie, tarapatów się tak właśnie mi nabawić, się nie? wydawało, że jeśli odparzenia, mówię, że mięso było widać i tak dalej, no to przecież owadów chyba tam jest bardzo dużo i ogólnie Dużo komarów. dużo komarów No, właśnie. też malaria jest, No denga, właśnie. więc no zagrożeń jest sporo. Ale to głównym argumentem, żeby przerwać podróż, były te nogi, żeby Tak, infekcja się tak, nie wdała, bo tak, potem tak, to już tak. kaplica. Tak. No i wiecie, no to potem już też wiedziałem, że czasowo by było ciężko też to spiąć, nie? A ja już takie 3 miesiące to były naprawdę wyżyłowane, żeby to... A no jednak życie w domu się toczyło, więc trzeba, wiadomo, finanse i tak dalej, więc No tak. wiecie, no... Wziąłem wszystkie argumenty za i przeciw, wyciągnąłem to, co dobre, czyli wspaniałą przygodę z mojego pierwszego pobytu w Amazonii. No tak. Super przeżycia, fajne kontakty, które złapałem, które notabene procentują niektóre do dzisiaj. No i wróciłem, no. Z perspektywy czasu dobra decyzja. Dobra, bez dwóch zdań. Fajne doświadczenie było. No i za 3 lata znowu wróciłem, nie? Z nowym projektem do Amazonii, tylko wtedy chciałem przepłynąć łódkami z południa na północ, z całej Amazonii, rzekami. Takie było założenie projektu, bo To poczekaj, to pierwsze założenie było, żeby spłynąć Amazonką, po rzeką prostu. Amazonką. Spłynąć ją, okej. A drugim założeniem było, żeby przepłynąć, bo jest taki... W Amazonii jest taki kanał Casiquiare się nazywa, rzeka Casiquiare. Czytałem. I to jest miejsce, rzeka, która łączy dwa największe, no jeden z największych dorzeczy na świecie, czyli dorzecze Amazonki z dorzeczem Orinoco. I w zależności od pory deszczowej, czy jest nad Orinoco, czy nad Amazonką, to ona płynie raz w jedną stronę, raz w drugą. To nie jest duża rzeka, taka niewielka. I ona łączy i dzięki temu kanałowi można połączyć dwa dorzecze i można przepłynąć Amazonię z południa na północ. Także to jest taki fenomen geograficzny poprzez to właśnie zjawisko bifurkacji, czyli takiej erozji glebowej. Ta rzeka się, ten kanał na to mówią, no niby to jest oznaczone jako rzeka. No i tak sobie pomyślałem, kurde, no taka niewiarygodne miejsce, w ogóle taki fajny temat, nie? No i mówię, fajnie by to było spłynąć, ale też miałem świadomość, że jest parę tysięcy kilometrów pod prąd, więc mówię, nie ma opcji, żeby to przepłynąć na wiosłach, no bo to by zajęło nie wiadomo ile Kosmos czasu, jakiś. kosmos. Ale to w ogóle da radę spłynąć pod prąd? Pod prąd da radę, tylko że płyniesz dużo wolniej, nie? No tak, Można czyli to nie płynąć. jest aż taki prąd, który jest niemożliwy do To wszystko zależy też od pory roku, no bo jak będziesz płynął w porze deszczowej... od tężyzny fizycznej. Też, na pewno doświadczenie i jakieś kondycja, to wiadomo, że też gra rolę. No jak będziesz płynął pod prąd w porze deszczowej, no to bardzo trudno, no bo to jest, ta woda napiera mocno, nie? Ale No w porze suchej to już wiesz, to już jest lepiej. No ale mimo wszystko to by zajęło naprawdę dużo czasu, więc ja na to nie brałem tego pod uwagę, więc zaplanowałem to w taki sposób, żeby częściowo przepłynąć to na wiosłach. Kupiłem łódkę indiańską, częściowo jakimiś motorówkami, nawet promem płynąłem, ale zamysł był taki, żeby to po prostu to pokonać rzekami, tą Amazonię. No i to się generalnie udało, chociaż miałem zaraz na dzień dobry wypadek i to taki poważny, bo chyba w drugim albo w trzecim dniu, jak kupiłem tą łódkę od Indian, no woda, bo
tu akurat trafiłem na największą powódź od 55 lat. Nic w przyrodzie nie ginie. Nie, no po prostu woda, kosmos, tysiące zwalonych drzew, wiry wodne takie ogromne. No jak zobaczyłem tą rzekę, to na motorówce, na silnikach ci miejscowi nie mogli przypłynąć z jednego brzegu na drugi. Po prostu taki napór wody był, nie? A ja kupiłem taką malutką łódeczkę, taką, nie wiem, z 4 metry, może 5, taka z desek zbita. Znaczy z desek z takiego drewna, no i chciałem nią spłynąć. No i na początek miało być to 1200 kilometrów, potem miałem... plan był taki, że chciałem przepłynąć nią aż do ujścia do Amazonki, czyli tam jakieś 3000 kilometrów. Ale potem się okazało, że po drodze jest jakaś niespływalna ta rzeka, bo ja zacząłem płynąć rzeką Beni w Parku Narodowym Majdidi w Boliwii. I potem miałam Madeirę, ona się przeistacza w rzekę Madeirę i ta Madeira wpada do Amazonki. Ale okazało się, że część tej Madeiry jest tam 20 km niespływalna, bo tam jakieś ogromne katarakty są takie, więc tu musiałem to przepłynąć po prostu promem. Ale póki co płynąłem właśnie tą łódką i w drugim czy w trzecim dniu przewróciła mi się i cały dobytek prawie straciłem, bo jedzenie, które miałam na 2 tygodnie, no wszystko mi spłynęło. Opowiedz, jak ci się to stało. No wiesz co, płynęło mi tak, wiesz, napór, zagapiłem się, tysiące drzew zwalonych i po prostu napór wody na jedno z drzew mnie bokiem łódkę mi przekręciło i po prostu do góry dnem się wywaliła, no i sprzęt poszedł. Na szczęście ja zdążyłem się złapać jakiejś takiej gałęzi tak z 10-15 metrów dalej, wspiąć na nią, no i tak stałem na środku rzeki, bo generalnie cały teren był zatopiony, selwa, gdzieś tam na kilka metrów miejscami, więc nawet nie było gdzie namiotu rozbić, bo taka powódź była. No i stałem na tej gałęzi na środku rzeki, ale fuksem ta łódka miała sznurek do cumowania i ten sznurek się zaczepił o drzewo. Ale fart. No i drugi fart był taki, że jeden taki najważniejszy plecak został pod łódką, że nie popłynął, bo po prostu zablokował się, jak ona się wywróciła. Tylko że ja musiałem skoczyć do tego wiru wody, tej kipieli i 20 metrów mniej więcej plus minus pod prąd przepłynąć, żeby dopłynąć do tej łódki. Bo ona była zaczepiona tak jakby wcześniej o drzewo, więc to było ryzyko. Ja wskoczyłem do tej wody, ale tak naprawdę mega się bałem, bo nie wiedziałem, czy ten prąd, czy podołam ten kawałek pod prąd. No ale się udało. Ta adrenalina była taka, że sam odwróciłem tą łódkę, pełną wody zresztą. Potem ją rękoma, bo nie było nic. Musiałem wylać tą wodę. Wszedłem do środka, no i teraz, ale jak płynąć, jak tu wiry i prąd taki szaleńczy, no i taki fuks, że patrz, a przypływa koło mnie deska. To, co widzieliście na okładce Na okładce książki jest. Tą deskę złapałem i ją ponad 540 chyba kilometrów wiosłowałem deską. Co z rękoma? Co za historia. No, to było ciężkie, Chyba było odciski. ciężkie. No, wiesz co, ale wbrew pozorom tą dechą się nawet fajnie wiosłowała, bo ona miała dużą powierzchnię, tylko że ciężka strasznie była, nie? Bo taka napita wody. No, ale po drodze widziałam z kolei rybaków, jak mieli złapane, wiecie, takie arapajmy po 120 kilo, po prostu, nie no, kosmos, miejsce. Potem dotarłem do tych miejsc, do zbieraczy tych orzechów brazylijskich. Potem narkosi lądowali na rzece już tam niedaleko. Już teraz nie pamiętam nazwy tego miasta. Nie no, przygód mnóstwo. Może lepiej nie mów. Ale poczekaj, to jeszcze wróćmy do tego, no dobra, to ci, że wszedłeś na tą łódkę. Co było w ogóle w tym plecaku, który został? No był namiot przede wszystkim. No właśnie, chciałem zapytać, namiot gdzie jest był. namiot. Była jedna wędka. No i jesteśmy w domu. No, W namiocie. wiecie, tak. W namiocie w domu jest Także wędka. to, co najważniejsze było, przetrwało. A jak sobie radziłeś z ogniem wtedy? No bo rozumiem, że musiałeś go mieć, prawda? Żeby jeść, no bo jadłeś ryby cały Tak, czas. wiesz co, nie, to tak nie było. Ja miałem, wiesz co, ten odcinek, mogę powiedzieć, że głodowałem dosyć mocno, nie? Tylko ludzie mnie wspierali, bo nie miałem ani ognia, sprzęt. Ja byłem po prostu wykończony fizycznie, bo ja wiosłowałem, ja chciałem jak najszybciej dotrzeć do... to była
kurde, zapomniałem już nazwę tego, do miasta takiego granicznego z Brazylią, Guayarumirim, chyba tak się nazywa. I chciałem jak najszybciej, to było jakieś 1000 mniej więcej kilometrów i chciałem dotrzeć. A problem polegał na tym, że nie można było nigdzie namiotu rozbić, bo cały teren zatopiony. Topione. I wtedy jak w ogóle płynąłem, jak odwróciłem tą łódkę i nią płynąłem, to sobie wyobraźcie, że to było późne popołudnie, nie znalazłem miejsca na nocleg, żeby rozbić i musiałem płynąć w tych warunkach nocą. Bez latarek, wiecie, no kosmos jakiś w ogóle. O kurde, niebezpieczne. I chyba generalnie bardzo. płynąłem non-stop 36 godzin, nie? 36 godzin bez wyjścia z łódki. Aż dotarłem do takiej Wojtek Sobierajski byłby dumny. tak, Ten, był co nas- rekordy bije. No. 36 godzin i powiem wam, że ponad prawie 300 kilometrów zrobiłem, nie? To był mój rekord. Na raz. 290 ileś tam gdzieś. Cały tam. lajn. Prawie dycha na godzinę. To lubię. To my wtedy, jak płynęliśmy, co ci opowiadałem w samochodzie, jak jechaliśmy tą rzeką Line, No. to ona miała 250. I robiliśmy to 3 tygodnie. No tak, ale to wiesz, to zupełnie, po pierwsze tak, przede tak. wszystkim był nurt bardzo duży, nie? Wiesz, bo to była powódź, nie? A, No Więc tak. to ja naprawdę Zapieprzałeś. zasuwałem ostro, no ale to też się wiązało z niebezpieczeństwem, bo ja już później miałem normalnie zwidy ze zmęczenia. Przyszedł dzień, bo nie miałem picia, wody nie No miałem. właśnie zapytać, No. co z wodą, co z No piciem? wtedy nie miałem. Jak w ogóle- Dopiero jak dotarłem do wioski, to na szczęście, szczęście, nieszczęście, w tej nocy, w której właśnie musiałem płynąć, 3 burze potężne przeszły. I to zaczęło tak lać, że ja musiałem na szybkiego wylewać non-stop, w ogóle nie mogłem płynąć, tylko wylewać wodę, bo by mi łódka zatonęła. Po prostu takie ciśnienie wody. Więc wodę miałem w tym momencie do picia, tak? Że, No tak. bo z nieba się lało niesamowicie. No i tak płynąłem, wiecie, płynąłem aż do pierwszej wiochy, na 4 wyszedłem, ludzie widzieli, że jestem skonały, dali mi jakiś ryż, no i tak jakoś tam się potem dokulałem, potem dopłynąłem właśnie do tych zbieraczy brazylijskich orzechów, to wziąłem dali mi pół reklamówki tych orzechów brazylijskich, O. więc wiecie, no tak jakoś tam... a orzechy to dużo kalorii. Wiadomo. No ale no i co, jakby znalazłeś ich i co dalej? No i wtedy dotarłem właśnie do tego miasta, tam się ogarnąłem, potem właśnie promem popłynąłem aż do... I tak się zapytałem, a który to był kilometr mniej więcej? Wiesz co, to wyprawy? było 1000 chyba 100 kilometrów mniej więcej razem zrobiłem i wtedy na promem płynąłem do Manaus, z Manaus z kolei płynąłem takim speedboatem do Barcelos, z Barcelos płynąłem kolejnym speedboatem do San Cohere de Gabriel, bodajże, to już górne Rio Negro. I tam było problem się wydostać, bo to już taka dzicz totalna, duże miasteczko, ale w górę, jak chciało się płynąć, bo to już było w górę do Wenezueli, no to ciężko było. I tam poszedłem do jakiegoś księdza i ksiądz mi załatwił jakąś rodzinę indiańską, która płynęła właśnie w górę W tamtą stronę. do... Złapałeś stopa. Złapałem stopa i z nimi mieliśmy płynąć dzień, bo oni na taką pekpeką, a płynęliśmy 3 dni. Taka, wiesz, malutka rozbieżność. I po drodze łapaliśmy te pikoki właśnie. O, i No to jedliście, tak? tam to w ogóle Eldorado takie na pikoki było właśnie, to już było górne Rio Negro i płynęliśmy aż do Cucuy. To jest miasteczko graniczące na spotkaniu 3 granic. Wenezuela, Brazylia i Kolumbia. No i w tym Cucuy musiałem znowu kwitnąć, bo tam była jednostka wojskowa, ale nikt dalej nie płynął w górę rzeki. I w końcu jakiegoś gościa, przemytnika paliwa złapałem, który do Wenezueli pływał po paliwo. Okay. No i tam zapłaciłem jakieś tam pieniądze, bo tam jest taka 20 mniej więcej kilometrów takiej strefy, no można powiedzieć bez jakiegoś prawa, że no po prostu jakby teren niczyj, bo to takie te 3 granice, więc z nim płynęliśmy, najpierw po jednej stronie była Kolumbia, tam popłynął, jakieś naboje sprzedawał i broń.
ze mną, zatrzymał się, ja w ogóle wychodzę, goście patrzą, biały tutaj w ogóle o co chodzi, nie? No tak. Potem... Polski? Tak. Potem na drugą stronę przepłynęliśmy, to już była Wenezuela, no i tam zostałem. Potem, no długo by opowiadać. No i w końcu dotarłem już do Wenezueli i wtedy wzdłuż okazało się, że już czas mnie gonił, czasowo nie mogłem zdążyć i wzdłuż Orinoco jechałem motorem z miejscowym. Okej. Aż do ujścia do Delty Orinoco. Tam już przy Trinidadzie i Tobago. Także, no taka fajna przygoda. No fajna. No zróbmy teraz przerwę, jeżeli chodzi o tą relację z wypraw, bo jestem ciekaw, co jest największym zagrożeniem. No bo tak, mówiłeś, narkosi, przemytnicy paliwa, natura sama w sobie, więc co byś powiedział, że jest największym zagrożeniem na Ludzie. takiej wyprawie? Ludzie, zawsze są ludzie. To jest przyroda, oczywiście wiadomo, że w Amazonii są różne niebezpieczne rzeczy, jakieś pająki, węże, ale to nie jest tak, że wychodzisz i to cię wszystko chce dopaść. Tak nie jest. Ja węża widziałem kilka razy może, jak byłem tam. Ale też nie wchodziłeś chyba do selwy, tak? No chodziłem też. Nie, niekoniecznie. Był. Także nie, byłem naprawdę w dzikich miejscach, ale rzadko widziałem. Natomiast no ludzie z przyrodniczych rzeczy na pewno najgroźniejsze są komary, no bo roznoszą choroby, malarię, dengę, chociażby, nie? Różne jakieś meszki, leishmaniozy, inne choroby, czyli insekty. Ale no to ludzie, bo wiesz, no jest dużo... Ogólnie ludzie są mega życzliwi. Mega. Ja tyle, co ja się z pomocy, takiej życzliwości w Amazonii spotkałem, to naprawdę nigdzie na świecie. No może w Rosji, ale... O, ciekawe. No tak, no w Rosji to jest legendarna gościnność, ale to inna historia. Jak byliśmy Inne czasy. z synem na Kamczatce, tak. W każdym bądź razie ludzie są ogólnie fajni, tylko no jednak zdarza się, wiecie, no tak jak mówiłem, narkos, partyzanci. Narkoterroristas. Tak, partyzanci w Kolumbii, FARC. No, ja pojechałem pierwszy raz do Kolumbii właśnie jak FARC podpisało rozejm. O, Czym jest FARC? I to mnie zachęciło. FARC to jest organizacja taka militarna. partyzancka, militarna. No, nawet była wpisana kiedyś jako terrorystyczna, która walczyła z rządem kolumbijskim. Ale potem to wiecie, no to się przerodziło, że oni też produkowali narkotyki, więc to pod przykrywką ideologii, biznes i tak dalej, i tak dalej. Ale ja w Ale oni 2000... się też w rządzie chyba tam byli. W 2016 roku oni podpisali porozumienie właśnie. z rządem kolumbijskim i tam chyba 8 czy 10% Tak. stanowisk dostali w rządzie No i rozbroili się. No ale jak to w Kolumbii bywa, nie ma próżni, więc na ich miejsce wskoczyły kolejne jednostki, czyli teraz jest ELN, kolejna organizacja partyzancka i tam jeszcze kilka innych, nawet nie znam ich nazw, więc cały czas coś tam się dzieje. Natomiast no to trzeba po prostu wiedzieć, gdzie tam przebywać, bo są miejsca zupełnie całkowicie bezpieczne, a są takie miejsca, że no lepiej tam nie jechać. A miałeś spotkania? Właśnie, no. Z partyzantami No, miałem, miałeś ale takie no ja mam z nimi niebezpieczne kontakt sytuacje. taki, że wiecie, no Aha. muszę z nimi się dogadywać, żeby łowić ryby. Żeby Okej. tamten... Ale miałeś niebezpieczne sytuacje? Takie, Nie, że nie. coś No ci miałem, groziło z ich strony? no nie, no to co mówiłem a propos, jak przypadkowo tam najechałem na tą powiedz, może to bardzo ciekawa produkcję kokainy, nie? No przypadkowo się zabrałem z takimi ludźmi z miasteczka w górę rzeki, bo na ryby rozbiłem tam sobie u nich namiot, oni mnie zabrali z tego miasteczka, no i siedziałem tam kilka dni, ryby nie brały za bardzo. No i ten jeden z nich wziął mnie raz właśnie na spacerek, mówi, że mi coś pokaże i tak dalej. I tam odeszliśmy z 2-3 kilometry od tego miejsca, gdzie oni mieszkali. No i w środku selwy wycięte z 4 hektary gdzieś drzew, no i posadzone właśnie liście koki. I między innymi tam była taka prymitywna chata wybudowana ze strumieniem w środku, no i
i tam dziesiątki beczek z paliwem i tak dalej, prasy, no i gościu mi to pokazuje. Pytałem się, czy mogę filmować. On mówi, że nie ma sprawy, mogę filmować, no więc wnioski nasunęły mi się same, że albo współpraca, albo 2 metry pod ziemią. No więc jak wróciliśmy z powrotem do tej chaty nad rzekę, oni nie wiedzieli, że ja mam Packrafta w plecaku, więc czekałem, jak się ściemi i w nocy go już sobie nadmuchałem i tylko jak był świt, od razu dzida z powrotem do miasta. Także nie zobaczyli nawet, że zniknąłeś. Nie. Wolałem nie ryzykować, bo to... No jasne. No tak, to to różnie, taka no. sytuacja. A jeszcze powiedz o tym, co powiedziałeś, że musisz się z partyzantami, bo ja wiem, o co chodzi, żeby łowić ryby. No trzeba płacić im po prostu kasę. Ale to jest ich teren, czy to, żeby... Znaczy wiecie co, Kolumbia funkcjonuje w wielu miejscach tak jak państwo w państwie, czyli jest wiele obszarów, których rząd po prostu nie kontroluje. Ono należy do Kolumbii, ale rząd tam ma stosunkowo małe wpływy, bo po prostu trudno jest utrzymać tego typu tereny w rydzach z racji tego, że teren jest trudny, oni są rozproszeni. Kolumbia nie jest bogatym krajem, w sensie zasoby ma duże, ale oczywiście wiadomo, że to nie jest ogarnięte, więc nie mają jakichś takich zasobów militarnych dużych i możliwości. No i w takiej selwie, no wiecie, no to trudno jest to ogarnąć, a to jest z kolei taki teren, na którym rządowi aż tak nie zależy, no bo on nie przynosi jakichś wielkich dochodów. No dzika selwa to co za dochody przynosi? No tak, wielkie, no. nie? Więc oni tego nie kontrolują, tak? Nie angażują dużych środków, no a tam sobie kwitnie różne rzeczy, no. Od produkcji narkotyków przez to, że oni podatki ściągają od tych ludzi, którzy tam mieszkają. Tam nawet zwykły rolnik musi płacić za każdą krowę podatek. Mhm. Okej. Także tak to technicznie wygląda. Tam każdy płaci podatek. No takie wiecie, jak u nas był kiedyś Pruszków, no. I też wszystkie knajpy przecież płacili haracze i tak dalej. No to bardzo podobnie działa. Czyli ludzie najgroźniejsi. Ludzie. Mhm. Chyba wszędzie tak będzie. Chyba na świecie. wszędzie. No. Myślę, że nawet jak pójdziesz w Polsce do lasu, to co ci grozi? No tak. Zwierzęta, no nie, w Polsce oczywiście, ale to ludzie No w Polsce są to jeszcze inaczej, ale tak. Nie no, ludzie na pewno są takim najsłabszym ogniwem, więc trzeba tam... Ale ja wyczytałem gdzieś historię, że cię mrówka ugryzła. A to wiesz co, no na szczęście mnie tylko tak dziabnęła troszkę, No bo ta co to strzałowa. właśnie opowiedz o tej mrówce? Co to jest Wiesz za co, mrówka? tam byłem z Indianami, chodziliśmy i pokazywali mi, notabene teraz za 2 dni będę wśród tych mrówek, dokładnie. Bullet End? To jest ta Ventiquatro, wiesz, mrówka 24-godzinna, która jak cię ugryzie, to albo strzałowa mówią, porównywalne do postrzału z broni palnej i 24 godziny tak boli, także to nie są fajne rzeczy. I nie ściemniają, boli. Boli, ale wiesz co, ona mnie... Ja w porę się zorientowałem, bo byliśmy i mi pokazywali te mrówki. One występują w takich niewielkich gniazdach. Ich tam nie ma tak jak normalnych mrówek pełno, bo one są dosyć duże. Ich tam jest zawsze kilkadziesiąt, może trochę więcej. I oglądaliśmy te mrówki i ja chwilę potem do chaty wróciliśmy i chciałem wziąć prysznic. I jak ściągałem spodenki, to czułem, że już coś mi łazi i tylko mnie tak delikatnie dziabnęła w tyłek, notabene. ale nie zdążyła się wbić, ale to i tak już był tak piekielny ból i ją zdążyłem wstrzepnąć, nie? Także taki fuks trochę. O kurde. No. 24 Boli. godziny jak z postrzału. No. Ale ona jest duża? Jakiej ona jest wielkości? Wiesz co, taka z 2 centymetry, taka trochę większa niż te nasze faraonki. Mhm. Okej. Taka pół razu większa, powiedzmy. I jest taka czarna, nie? Ma Jak moc. węgiel. Jak węgiel, ma moc. Okej. No i opowiedz, co tam dalej się wydarzyło. No i część Indian też robi inicjacje z tych mrówek, nie? Robią takie rękawice specjalnie i tam na mężczyznę to próby, nie? Że wtedy muszą ubierać te rękawice z One je odwłokami. tam gryzą. I oni ich tam gryzą, oni tracą przytomność i takie tam rzeczy. Także to jest taka znany robaczek w Amazonii. Fajne rozrywki tam. No a opowiedz o rybach w takim razie.
Ryby, no ryby to... Co Ja w tam ogóle... łowiłeś po drodze? Ja I najbardziej lubię jakie łowić... przynęty widzimy? Ja najbardziej lubię łowić pajarki. To zresztą w filmikach możecie zobaczyć. Chyba najwięcej jest z pajarami. To są tak zwane te ryby wampiry. No to A są... dlaczego je najbardziej lubisz? To jest tak nieobliczalna ryba, tak potwornie silna i agresywna, że w stosunku do wagi to chyba nie ma nic bardziej krwiożerczego na świecie. Nie spotkałem, naprawdę. To jest taka 10-kilowa pajara, to potrafi naprawdę zrobić takie rzeczy, że miałem chyba z 3 razy rękę na wylot przybitą, nie przy odhaczaniu. Także no zęby mają do 5 centymetrów, więc wiecie, i ona kłapie nim i tak, że Właśnie mówię, wrzucę, widziałeś ten filmik? Widziałem. No, to jest i ona nieraz aż jak ją wyciągniesz z wody, to po prostu aż tak skrzeczy, tak taki odgłos wydaje. To jest po prostu, to już wiadomo, że jest taki nerw, że lepiej i uwierz mi, że jak ją trzymasz w ręku i jest właśnie ten sygnał, co powiedziałem, No. to lepiej nie ona po prostu cię chapnie nawet z boku, nie? Ale co, ona świadomie atakuje? Świadomie, to nie jest, że przypadek. Ona normalnie, widzisz, jak ona ma takie duże oczy i ona łupie tymi oczami, bo to jest typowy wzrokowiec i ona łupie tymi oczyma i wiecie, atakuje. I od razu. Och, I przybiła ci naprawdę. Mam broń? nadzieję, że Savager Tak. ma duże nożyce do wyszypiania długie. Wiecie co, nie, powiem wam taką historię, że ostatnio był znajomy ze mną i też mówiliśmy, co ze sprzętu zabrać, nie? I ja mówię, tam wiadomo, jakieś tam przynęty, tamto. No i jedną z ważnych rzeczy są nożyce do obcinania kotwic, nie? Myślę, no bez przesady, nie? Jesteśmy na rybach, chyba 2. czy 3 dzień. Gość łapie taką metrową pajarę, no to jest już naprawdę duża ryba. Okej. Odhacza ją taki sobie rany, żeby tylko jakieś zdjęcie zrobić i w momencie odhaczania ona kłapnęła tymi zębami. I Cała kotwica wbita w rękę i jesteśmy w ogóle w czarnej D. I na szczęście posłuchali się i mieli to do obcinania kotwic, bo nie wiem, co byśmy zrobili. No, cała kotwica mu się wbiła, nie? Ojej. Także wiecie. To, Ale no chyba te ryby to można było bez zadziorów łowić, nie? Słuchaj, że to- przede wszystkim bez zadzioru. Dobra. W sensie ja nie to, że catch and release, to nie o to Nie, mi nie, chodzi, nie, tylko ale- że to tak dla bezpieczeństwa sobie Nie, własnego, no. Słuchaj, średnio na 8-10 brań jedną rybę łapiesz. One mają tak twarde pyski, A, że Okej. potwornie, naprawdę bardzo trudno jest ją zaciąć. My już, ja osobiście lubię najbardziej łapać na gumy, bo na gumę jeszcze jednak najbardziej łyknie. Od woblerów często się też odbija. No wiadomo, ten atak jest takie... To na ten muchę dobrze by było. bo ona na by muchę jest wchłonęła. bardzo dobrze, łapią. No ja akurat nie łapię na muchę, Okej. ale chłopacy łapią. Ale ile wytrzymuje ta guma takich brań? Wiesz co, rekord Pół. złapałem na jedną gumę 5 sztuk, ale nieraz jest tak, że na 5 gum nie złapiesz ani jednej. No właśnie, i nie ma Także nie ma reguły. Nie ma reguły, ale tak wiesz co, średnio 1-2 pajary idzie złapać, nie? Okej. Okej. Na gumę, nie? No oczywiście możesz, mówię, jak ci obgryzie ogonek albo ci nawet uderzy, a nie trafi jakbyście widzieli, jak ja to dozbrajam, nie? To kotwica na kotwicę, my nieraz po 3 kotwice wbijaliśmy w te guły, żeby Tak. po prostu... Tak, no, po Jeżyka rzucasz do prostu, nie, niego. normalnie masakra, bo po prostu już nieraz nerwy po prostu człowieka biorą, jak wiesz, na 10 strzałów nie masz Nic ani nie jednej masz. ryby, no to musisz, coś nie halo, nie? No, ale nieraz trudno jest złapać je Po rzeczywiście. prostu twarde pyski, okej. Twarde, no sama kość taka, nie? Okej. No jak jeszcze tam ryby są? No i taką najbardziej egzotyczną rybę, jaką złowiłeś. No to pewnie te pikoki chyba, Okej. to jest fajne. Chociaż miałem te pikoki, no to wiecie, te okonie te kolorowe. Takie No, piękna, kolorowe, piękna, tak. piękna rybka. Peacock bass. Ale też złapaliśmy kiedyś, na przykład złapałem tego ducha Amazonii. Ten sum taki? Nie, to jest taki ryjek ma jak łeb konika morskiego, troszeczkę podobny jakby. I taki podłużny, on w ogóle wytwarza prąd, ale taki nieduży, no długości, ja wiem, piskorza.
Nie widziałem. Takiego, w akwarystyce. Ja nawet nie wiedziałem, że on się nazywa Duch Amazonii, tylko tam później jak to w necie wrzuciłem. Ale tego złapałem ręką, bo leżała taka łódka zatopiona i wylewaliśmy z niej wody. Były chyba 2 czy 3 piranie w tej łódce. Aha, I ten Duch Amazonii był właśnie, nie? To taka Jak jedna z duch ciekawych- puszczy brzmi. No. A jeszcze tam chyba sumy takie łapałeś? No te radziao, no tak mówią Kolumbijczycy na nie, to są te tygrysie w paski. Ładne. Bardzo ładne, fajne. W ogóle takie agresywne też fajne ryby. Takie, no ładnie, lubią. Ładnie, no silne. Potem amarillo, czyli ten sum żółty. Co tam jeszcze? Dorado, taki sum bardziej biały wygląda, taki trochę w niebieski wpada. O Jezu, tego jest tam mnóstwo, no wiecie, no. A ja wyczytałem dziś, że złowiłeś jedną z najniebezpieczniejszych ryb żyjących w Amazonii, płaszczkę. Płaszczek to złowiłem wiele. Płaszczki, powiem wam, że Indianie się strasznie boją tych płaszczek, no ale to jest uzasadnione, bo to jest takie naprawdę realne zagrożenie, bo jak wbije wam ten kolec, Ten z tyłu co ma? no to jest podobno najgorszy ból w Amazonii, tak mówią. A nawet potrafi zabić. Ja widziałem, Steve miałem Irwin zdjęcie chyba takiej umarł. kobiety, spotkaliśmy tam chyba z 4 lata temu w Kolumbii. Miała wbite w łydkę. No to już zagojoną ranę, ale to musiała być taka rana, miała taką bliznę okrutną. Mój kolega z kolei to w Boliwii go dziabnęła. Tu go przywieźli, zdążyli no to długo by gadać, logistyka, to tamto, i był leczony w Instytucie Medycyny Tropikalnej w Gdyni. To już chcieli mu też amputować palce. Kojarzycie tego Australijczyka, tego Steve Irwin? Tak. Też dziabnęła. Go zabiła. To zabiła. Jego- To ona. Ale tam to w ogóle... Znaczy to nie była, to była nie morska, ta, ale nie? tam tak samo działa. No, tak samo działa. I tam no. był jakiś, pamiętam, że się mów zrządzenie serce. losu obok dosłownie. Tak, I tak. bezpośrednio. On miał po wstrzymała prostu to. pecha, nie? No pecha miał na maksa. No tak, znana postać bardzo. Tak. Ale powiedz mi, to jest jakby kwestia tego, że stoisz w wodzie i ona cię ugryzie? Czy... Nie, Czy jak? że chodzisz i na nią wejdziesz. Ja miałem taką sytuację, jest taki... Czyli brodzisz, tak? I wtedy tak, możesz na nią ale wejść. na nie jest taki sposób, że jak idziesz w niepewnej wodzie, to co możesz zrobić, to po prostu szurać nogami, nie? Czyli ciągnąć je tak jakby po dnie. W sensie Okej. nie stawiać, A. tylko wiesz, tak jakbyś ciągnął w tym mule, nie? Czy tam w zależności gdzie tam. Ja miałem taką sytuację, że mnie burza złapała na Amazonce właśnie na tej pierwszej wyprawie i też mnie ostrzegali przed tymi płaszczkami, bo tego mojego kolegę też ugryzła, znaczy dziabnęła, to tego Jacka Kilisowskiego z Peru, co wam mówiłem, tego producenta filmowego, no to on ledwo przeżył. Indianie go uratowali, nie? On tam ileś, ja teraz nie pamiętam, chyba 3 miesiące w wiosce go leczyli. Zanim kurde. także to jest naprawdę brzydkie. A ja płynąłem i mnie złapała burza na środku rzeki, po prostu pioruny wokół mnie i w ogóle jakiś kosmos. Musiałem uciekać szybko do brzegu, więc płynąłem sprintem i jak dopłynąłem do brzegu, szybko wyskoczyłem z łódki. No I słuchajcie, ale była tak wielka, że jak na nią skoczyłem, to jak wystartowała, to po prostu przewróciłem się do tyłu i to, wiesz, taki fuks, nie? Ale fart na nią. A to mi się przypomniał No tak, bo jakbyś gdzieś obok skoczył, to... No wiesz, zaraz jakby by cię tak, żebym dziabnęła. miała możliwość nie? A ja musiałem tak centralnie na nią, a była duża, więc jak ruszyła, to ja od razu się przewróciłem, nie? Ale... Przypomniał mi się mój znajomy, który, co prawda to inna sytuacja, ale podobny fart, że gdzieś na środku zatoki w Chorwacji mówi, dobra, sprawdzam grunt i wynurza się, i cała noga w jeżowcu, tak cała. Musiałem centralnie dotknąć pęk na jeżowcu. to wiesz, to taki fuksik, no. O kurde, ale powiedz jeszcze o rybach, które tam, no bo ty na początku wspomniałeś, że jak wyruszyłeś, to tam są delfiny też, prawda? Tak. I oni mówią, że delfiny nocą, jakaś taka jest, nie wiem, czy to jest legenda, czy jakaś opowieść tych Indian, że to one w nocy zamieniają się Ludzi? w ludzi, tak? No to jest legenda, no ja nie wiedziałem. Na pewno? Nie. Ale one, Nie, no, ale dlaczego? Bo... Ale wiesz co, one oddychają jak człowiek. Normalnie jak... No właśnie. Ja nie, wiecie, bardzo często śpię przy samej wodzie w namiocie i to jest normalnie, one w nocy są mega aktywne i to jest oddech taki
Normalnie, O wiecie, kurde. to jest wrażenie niesamowite. I to nieraz na przykład 3-4 pływają, jak zaczynają tak oddychać, jakieś cicha noc, to robi wrażenie, nie? Fajnie. Niesamowite. No. A powiedz mi, no bo przed chwilą wspomniałeś też o tych burzach, jakie cię spotykały, że pioruny waliły wszędzie dookoła. Rozumiem, że rzeka jest, przecież ta Amazonka jest w pewnych momentach taka, że nie widać pewnie nawet po horyzont to wiesz sięga. co, No może nie jest to 30, przecież ile ona 20 ma? kilometrów Manaus ma mniej więcej, no. To są śniardwy, no. To są, tak. No wiesz co, nieraz zdarzyło mi się, że mnie burza dopadła. Między innymi właśnie wtedy, jak ta łódka się wywróciła, to naprawdę traumatyczne przeżycie, bo nie dość, że płynąłem w nocy z deską w takim nurcie i 3 burze, gdzie pioruny dosłownie kilkadziesiąt metrów ode mnie w wodę waliły, nie? Także Właśnie. na kogo padnie, na tego bęc, no bo ja przecież jeden najwyższy punkt na wodzie, więc to było... Ale nie było takiej sytuacji na szczęście, No, gdzieś tam... no raczej byśmy nie rozmawiali. No tak, jakby ale mnie rozumiem. pioruny- Byli tacy, co przeżyli, no. No to Włosy mi się wyprostowały. nie, to nie, to u mnie okej. To... Czyli dużo takich sytuacji było, że pioruny obok. Często. No teraz nawet jak płynąłem w zeszłym roku spływ, robiłem tą Guayabero w Kolumbii, też prawie 1600 kilometrów, to też z 2-3 razy mnie tak dopadła burza, a to wiecie, bo w Amazonii jest tak, że widzisz na horyzoncie, że idzie burza. No i mówisz, w Polsce to jak idzie burza, to za chwilę jest boom, nie? No tak. A tam nie, ona idzie i stoi. I teraz wiesz, płyniesz godzinę, widzisz, że ona stoi, ale nagle ruszy, bach, Okej. i już się ma. I naprawdę trudno, no wiesz, nie będziesz czekał na tą burzę, no bo możesz nieraz, no ona będzie cały dzień stała i potem jednak się gdzieś rozejdzie. Więc wiesz, płyniesz tak płyniesz. i wiesz, nieraz tak wiesz... No to jakie jest wyjście? Jak w sumie nie masz gdzie spłynąć do brzegu, Znaczy, musisz popłynąć, prawda? Znaczy nie, no bliżej brzegu. płyniesz. Jak widzisz, że jest już zaczyna coś się Płyniesz, dziać, co no, tam? Bach, bach. to wiesz, no wtedy Okej. ja wtedy staram się nie odpływać tak daleko od brzegu, żeby w razie czego gdzieś tam przybić, nie? Żeby nie być na środku rzeki. A gdzieś. jest rzeczywiście miejsce, jak jest No ta tak, serwa? tak jak Jest, Wisła, generalnie wiedział, to że wiesz, tak- w porze suchej, a ja w Okej. takiej generalnie operuję, no to... Ale jak to, była ta powódź? No to tam, no to wtedy wiesz, nie, no no wtedy właśnie. to był moment tam krytyczny, no taki pech, ale ogólnie ja operuję i najlepsze wędkowanie jest, jak jest spora sucha. Czyli masz różne łachy, takie tak, no bo ta plaże. woda no nie wiecie, wchodzi tam w w Iniridzie, gdzie my łapiemy las. teraz, to są plaże jak nad morzem, bilusieńki śnieg, czyściutka woda, po prostu kosmos, nie? Miejsce jest wybitne. No i wiadomo, te ryby też się kumulują pewnie, nie są tak rozlane. No wiadomo, no bo wiesz, jak masz rzekę kilometr, a potem masz właśnie. na przykład 300 metrów, no to wiadomo, że gęstość tych ryb jest dużo większa, nie? Mhm. A jeszcze, no bo myślisz, jak śpisz sam nad tą rzeką i te wszystkie dźwięki Amazonii, to jak byłeś pierwszy raz, to nie był jakiś absolutny szok? To ja się domyślam, że tam się nocą dzieje. Wszystko, Powiem wam, że wszystko gada. to jest po prostu coś pięknego. To trzeba przeżyć. Wyjce. Wiecie, na przykład miałem nieraz sytuację, że stado wyjców gdzieś było przy namiocie i wiecie, na przykład przez godzinę tak naparzały, że po prostu to jest szok. To swoich myśli się nie słyszy, nie? No właśnie. I tak. to ale wiesz, jeszcze takie poczucie, że na przykład w promieniu 50 kilometrów nie ma człowieka. Wiesz, to wydaje się u nas takie, no dobra, no co, ale no pomyśl w Polsce, gdzie masz takie miejsce, że na przykład w przeciągu nie masz 50 kilometrów nic. W sensie nie ma światła No sztucznego. nie ma, zapomnij. Że nie... Dla mnie było zawsze niesamowite, że nie słyszysz żadnych odgłosów cywilizacji, czyli tam samochodów, czegokolwiek. Drogi nie ma żadnej. Po prostu i wiesz, że to jest 50-70 kilometrów, nie ma czegoś takiego i plus te odgłosy i jesteś sam. Cała plaża jest twoja. No to jest po prostu kosmos. Okay. Do tego wiesz, delfiny ci. Widziałem chyba z 2 czy 3 lata temu sobie wieczorem siedzę i 4 czy 5 delfinów zaczęło przy mnie zaganiać ryby. I tak wiesz, otoczyły i do brzegu i tymi falami. No, po prostu bajka, nie? Mhm. A jakieś drapieżniki w sensie zagrażające, jakieś koguary, nie wiem co tam żyje. Jaguary. Jaguary, no. To muszę opowiedzieć taką historię o Kamilu. Mój guru wędkarski. No Stawić pozdrów, Gira. pozdrów, Pozdrawiam pozdrawiamy. Kamil, pozdrawiamy.
I Kamil po prostu z racji tego, że współpracuje z Savage Gearem, to Kamil jakoś tam dostarcza mi po prostu jakieś tam różne akcesoria z Savage Geara i tak się zgadaliśmy, że ja jadę do Kolumbii i on mówi, że może by też, że marzenie takie, to tamto. Ja mówię, no to jedź. On mówi, ale wiesz, no to budżet, to tamto. Ja mówię, słuchaj, jak chcesz po taniości, to ja mówię, ja tu będę tak chwilę tutaj jakoś tam biznesowo działał, a później to robię spływ, ale wiesz, warunki spartańskie, śpimy pod namiotem, ale wtedy koszty prawie żadne, tylko logistyka. No i tam trochę jedzenia. No i Kamil się, o Jezu, zajarał się, jedzie. No i nigdy nie był poza Europą, wiecie o co chodzi, nie? Szok. Sam do mnie doleciał, do tej Kolumbii, ja go odebrałem w Bogocie, ale no za dużej wiedzy nie ma w ogóle na temat Amazonii. I teraz słuchajcie, zaczynamy spływ dziką rzeką. Ja kupiłem łódkę, Kolumbijczycy zrobili mi łódkę, płyniemy. Pierwszy dzień, tu wiadomo, zakwasy, no wiecie, 10 godzin wiosłowania. No i oczywiście robiliśmy tak, że robimy, że jest fajna miejscówka, widać, że mogą być ryby, to zatrzymujemy się i tłuczemy je, nie? No i tak robiliśmy i płyniemy pierwszy dzień, nocleg, o Jezu, magiczny, zachód słońca, no pięknie, no wiadomo. Najpierw takie odgłosy, takie Kamil siedzi ze mną, wykąpaliśmy się i tylko takie mój, ty kto to gwizda w ogóle, nie? I tak przez północy. Ja mówię, ptaki tak gwizdą. Nie, to niemożliwe, ktoś tu gwizda, nie? Teraz potem dopływamy do jakiejś chałupy na drugi dzień, nie? I w nocy, ty, co tu się tak przewalało w tej wodzie, nie? Jakby się ktoś kąpał. Ja mówię, wiesz, chyba te kajmany. Ale jakie kajmany? Mówię, no takie, wiesz, jak krokodyl, nie? No co ty, tu taki rzecz, nie? Dopływamy do tego, do takiej chałupy. Wieczorem znaleźliśmy takie miejsce na nocleg i chałupa, mówię, zawsze lepiej przy chałupie spać, bo bezpiecznie, nie? No wychodzimy, rozbijamy namiot. No i ten właściciel przychodzi, jeszcze tam im cukierki daliśmy, tym dzieciom. I on mówi, o, a co wy, skąd płyniecie? No, my z Makareny płyniemy. O Jezu, taki kawał, na wiosłach, o Jezu, w ogóle to, że to taki wyczyn, bo oni są zaleniwi, wiecie o co chodzi, nie? Żeby tam 100 kilometrów na przykład przywiosłować i ten. I on mówi, a kajmanów to się nie boicie, nie? A ja mówię, ale kajmanów? Ale mówię, to przecież nie ma dużych takich, nie? Tutaj. Ale leżała taka kłoda, taka, nie wiem, z 7-8 metrów, taka drzewo leżało. On mówi, większe niż ta kłoda tu są. Ja mówię, no co ty gadasz, nie? I teraz Kamilowi to mówię, a Kamil takie w ogóle oczy dostał, nie? Mówi, a to się ściemiało. Ja mówię, ty, one w nocy są aktywne, nie? Ja mówię, to chodź, idziemy, weźmiemy latarki, zobaczymy, czy są. I tak schodzimy, idziemy do rzeki, świecimy latarką, a tam takie oczy, wiecie, jak od krowy. One się tak świecą, nie? Setki. Mówimy tu, ja już wiem, co to się przewalało w tej rzece, nie? O ja. I wtedy tak, na drugi dzień mówi tak. Aha, i on mówi, a ja mówię, a ty gdzie idziesz? Do tego Kolumbijczyka, bo on szedł z bronią, nie? Bo to już się ściemiało. On mówi, na polowanie. A ja mówię, ale na co? On mówi, wiesz, no zależy, nie? Może jakiś jaguar albo coś. Ja mówię, ale to dużo jaguarów, nie? A wiecie, a jaguar jest prawie jak tygrys, nie? No to jest ogromny kot. On mówi, tutaj jest pełno tych jaguarów. Ja mówię, kurde, my żadnego nie widzieliśmy. On mówi, full. No i tak to przeszło. I my popłynęliśmy na drugi dzień, płyniemy i Kamil mówi, ty, tak kajmany, nie? Jezus, nie? Teraz przenocowaliśmy na jakiejś plaży na następny dzień. Rano wstajemy, a wokół namiotu pełno takich śladów jaguarów. Ja już tu gadasz? Pełno. I to samica z młodym, nie? Wiesz, O ja. i on mówi, ja już więcej na plaży nie śpię. No i A on mówi, ale to są takie koty, on w ogóle, wiecie, zero Dobre. pojęcia. A ja mówię, jaki gość w ogóle. Na Amazonii, czy to są krokodyle, czy coś i zero. ale sam wiedziałeś, że takie wielkie te kajmany są? Wiedziałeś Wiesz o tym? co, w rzece wiedziałem, że są większe, bo w lagunach są na ogół mniejsze, nie? Bo tych lagun też jest dużo, ale nie wiedziałem, że aż takie to nie.
Bo no, pokazał nam, no mówię wam, no takie, że wiesz, no tam... Potem się okazało, że 2 lata temu wcześniej gdzieś tam w Makarenie nauczycielkę jedną zeżarł, nie? Jak to no wszystko mówisz, to ja bym się zastanowił, czy człowiek jest najgorszym zagrożeniem tam na miejscu. Wiesz, Dziękuję. wszystko zależy od sytuacji, nie? No i od świadomości, jak widać. Bo... Ale to dobra, no to... Tak, no właśnie Kamil to przeżył, wiecie, w sensie nieświadomym, nie? To chyba lepiej. Lżej. Okej, ale to rozumiem, że raczej nie ma takich jakichś, no nie wiem, dobra, złowiliśmy największą rybę, no to teraz uczcimy to. Litry rumu Nie. raczej nie ma, bo to by było trochę nieodpowiedzialne. Czy Nie. Ja Ale przede jaki wszystkim alkohol nie jest? piję alkoholu. Ja nie piję. Okej. Praktycznie zero. No tam bardzo symbolicznie, nie? To nie, że mam jakiś problem z tym czy coś, po prostu nie lubię. Okej. Nie kręci mnie to i tyle. Także ale oczywiście ludzie bardzo często, no wiecie, wędkarze to jest... No właśnie tak się zastanawiałem, że to wiesz. Nie. A dobra, dawaj tutaj ten namiot. A co to za ślady? Nie, to tam jakieś ptaki. Tak, takie wiecie, wielkości dłoni i ten, nie? Kormorany. Tak, mamy nawet na film potem nakręciliśmy i tak Kamil idzie i o Jezu, tutaj jeszcze i tutaj i tu. I ja patrzę na to po całej plaży, jakby stadą biegało tych jaguarów. O jacie. Czego nie zobaczy człowiek, który pojedzie do Amazonii, do Selwy, zobacząc Selwę, ale będzie tam tylko tydzień albo pojedzie tam tylko raz? Wiesz, trudno powiedzieć. Wydaje mi się, że nawet będąc raz w Amazonii można zobaczyć wszystko, bo to często to się rządzi przypadkiem. Oczywiście zależy to od regionu, bo Amazonia jest zróżnicowana, jest bardziej dzika, mniej dzika, jest bardziej górzysta, mniej górzysta, więc ta charakterystyka terenu jest różna. Ale możesz, wiesz, no pojechać tylko raz do Amazonii i zobaczyć jaguara, bo akurat będzie szedł. Bo kaimana przepływającego Są obok oczywiście ciebie. takie rzeczy, które spotkasz prawie na pewno. Na przykład, nie wiem, ja zawsze widzę, praktycznie zawsze jak jestem, to widzę delfiny. Nie zdarzyło chyba mi się, żebym nie zdarzyło mi się chyba, żebym był, tylko że ja jestem oczywiście zawsze trochę dłużej, ale zawsze widzę delfiny, czy jakieś wydry, te psy rzeczne na nie mówią. I to można spotkać, wiesz, no nawet będąc raz. Także trudno powiedzieć. A o samym klimacie miejsca, takim, żeby się... No wiesz, no to nie każdy to lubi, nie? No bo to jest takie... Mi akurat po pierwsze ten klimat odpowiada, służy mi też zdrowotnie, tak? Ja się po prostu dobrze fizycznie tam czuję, pomimo, że jest wilgotno, że jest gorąco, duszno. Ja lubię po prostu taki klimat. Ale no wiadomo, że dużo ludzi nie lubi takiego klimatu. To trzeba się po prostu w tym czuć. Natomiast klimat jako takie miejsce magiczne, no to bez wątpienia to jest. No, Amazonia ma wiele takich cech, takiego magicznego takiego miejsca, chociażby poprzez odgłosy. No bo te odgłosy naprawdę są miejscami, no... kosmiczne, no wiesz, jakby telefon komórkowy dzwonił albo coś, no to po prostu nieraz nie wiadomo o co chodzi. Dźwięki są naprawdę niewiarygodne. Wieczory są fajne, takie właśnie, albo ja najbardziej lubię poranki w Amazonii, bo możesz spać, wiesz, jesteś odizolowany w ogóle od cywilizacji i nagle jakbyś był w centrum Nowego Jorku, bo po prostu jak zaczyna budzić się życie w Amazonii poranne, to jest taki hałas, że nie sposób spać, nie ma opcji w ogóle. Po prostu ptaki krzyczą, małpy krzyczą, no to jest wszystko dudni. To jest taki odgłos, ale to też mówię, to też jest uwarunkowane miejscem, bo są miejsca bogatsze w tą przyrodę, mniej zdegradowane, ale też są miejsca no już takie, że tak powiem, dosyć mocno zdegradowane, chociażby poprzez wycinkę lasów lub jej uszczuplenie. Już jest tak zwana ta selwa wtórna, która była kiedyś wycięta, teraz odrasta. No ja mam to szczęście, że robiąc takie projekty podróżnicze, to bardzo często jestem właśnie w takich naprawdę fajnych miejscach, gdzie no, tych ludzi jest mało i ta przyroda jest taka no, dosyć dziewicza, no, można powiedzieć. Ja nie mówię, że ona jest taka super idealna jak sprzed wieków, ale no, na pewno jest taka no, ponadstandardowa.
A ja mam takie pytanie, bo to też w sumie mogę nawiązać do naszego filmu z Piotrkiem Piskorskim. On powiedział, kiedy tam ma taką jedną kwestię, no i jak sobie szliśmy Pasłęką i rzeczywiście rezerwat, pięknie tam było. I powiedział, że kiedyś mój znajomy, będąc w tym miejscu, zabrałem go, powiedział coś takiego, że jest tutaj tak ładnie, że tylko usiąść i wiersze pisać. Miałeś takie poczucie, będąc tam, że rzeczywiście coś ci zaparło dech, ale tak z zachwytu? Oj, wiele razy. Prawie codziennie tak mam. No i następne pytanie. Znaczy, wiecie co, ja na przykład sobie wyobraźcie tak. Jesteś na pięknej plaży, takiej jak morska. Czysta woda dookoła. Te odgłosy. Robi się noc. Wszystko zaczyna się wyciszać, gdzieś tylko słychać jakieś odgłosy takie ptaków, jakieś hukanie takie, czy coś, albo oddechy delfinów. I ja sobie zawsze biorę czytniki lub książki. Zawsze mam tego opór, no bo wiadomo, co w nocy robić w Selwie. I sobie odpalam taki czytnik i sobie mam namiot tropikalny, gdzie jest tylko siatka, czyli widzę niebo, gwiazdy, po prostu te odgłosy. Leżę prawie tak, jakbym leżał na gołej plaży, tak? Tylko robactwo nie ma do mnie dostępu przez siatkę i sobie czytam książkę. No to jest po prostu bajka dla mnie. No To jest taki Świetne. klimat, wiecie, no trudno to opisać, nie? No, ale wiecie, w magiczne dzisiejszym pędzącym świecie, no nie każdy delektuje się takimi rzeczami, bo ludzie mają jakieś, a szczególnie ci młodzi, mają jednak inną percepcję na TikTok. no, TikTok i różne inne takie rzeczy, rozumiem. wiadomo. A kiedyś wyczytałem coś takiego, że miałeś przygodę ze świetlikami? Miałem, na O, przykład. właśnie, no opowiedz. Leżysz sobie właśnie, tak jak mówię, w namiocie tropikalnym w nocy, czytasz książkę i nagle robi się jasno i tysiące świetlików lata wokół twojego namiotu. No to wiecie, no to jest takie wrażenie kosmos. No. Boże, miałem kiedyś tak w Toskanii. Raz mi się trafiło na 13 lat mieszkania we Włoszech. W Toskanii jechaliśmy właśnie z boczem. No to tak, coś się dzieje i dosłownie, jak nie setki tysięcy, chyba była właśnie ta noc świętojańska, dzień tego wylęgu. Niesamowite to jest To jest wrażenie. Po prostu ich jest chmar, że je odpędzasz Tylko wiesz, od siebie, w Amazonii jest... Amazonia pewnie ma nad tym, co ty opowiadasz, przewagę taką, że w tych takich odosobnionych miejscach nie ma światła Zanieczyszczenie sztucznego. światła. I tam noc jest po prostu węgiel, nie? Albo jak gwiazdy, to po prostu to czujesz, to jest takie, wiesz, smaczek taki, że... Większy kontrast. Kontrast jest niesamowity i wiesz, no właśnie to robi tą robotę, nie? Nie ma innych odgłosów tej cywilizacji, ewentualnie zahuczy jakiś ptak, czy tam oddechy delfinów, czujesz tą przyrodę i masz taki bezpośredni kontakt, nie? Niczym takim niezmącony właśnie tą cywilizacją. Wiecie, to trudno... Komuś, kto tego nie przeżył, trudno to przekazać, bo w dzisiejszym świecie, gdzie funkcjonujemy w miastach lub wokół miast, no to jest taka perspektywa raczej abstrakcyjna, nie? Sobie wyobrazić, że nie ma zanieczyszczonego światłem nieba. No wiecie, to możesz nawet mieszkać 30 kilometrów od miasta, to i tak widzisz gdzieś tam łunę na tym i tak dalej. A tam po prostu jest czarno, nie? Jak jest noc taka ciemna, to jest czarno. Ale masz poczucie, bo też wyczytałem taką historię twoją, że spotkałeś jakiegoś kłusownika, który polował na papugi i że oni to sprzedawali do Ameryki i do Europy. Czyli miałeś poczucie tam, będąc, że w sumie tacy my stąd mają oddziaływanie na takie miejsca. Oczywiście. Znaczy wiecie, Amazonie? z tymi papugami to była taka historia, że płynąłem i słyszę właśnie takie skrzeczenie dosłownie jak z kurnika, nie? I widzę, że mają rozbite. Ci rybacy, szczególnie w peruwiańskiej Amazonii, to mają często takie z prezentu, takie dachy tylko porobione i pod czymś takim śpią. I widzę takie tam 3 czy 4 chałupki zrobione z takiego prezentu, bo to oni się przenoszą, więc dzisiaj parę dni siedzą w jednym miejscu, potem parę dni w drugim. I podpłynąłem, no i patrzę, a oni mieli pełno takich klatek drewnianych porobione, no i dosłownie tysiące tych papug, nie? I przy mnie też łapali, mieli sieci całe w ogóle pełne tych papug w sieciach, normalnie zaplątane te papugi i jak ryby je wyciągali i do tych klatek.
No i potem z nimi chwilę rozmawiałem, oni mówili, że oni to tam do Pucallpy, czyli tam, gdzie wypływałem, że oni to transportują łodzią, jak już tam się im uzbiera duża ilość i tam na targowisku sprzedają, no i potem to idzie dalej do Stanów i do Europy. Oczywiście, że mamy wpływ, tak samo jak na drewno, no przecież to egzotyczne drewno, które jest kupowane, no to skąd to jest? No to jest stamtąd. Gdyby nie było podaży, popytu, to by tego nie robili, no bo przecież im to drewno do niczego nie jest potrzebne. Przynajmniej tam tyle, co tam te chałupki sobie wybudują, no to jaką Ile? oni by No degradację tak, to ile? zrobili? 3 Żadną. drzewa. Dokładnie, Ale więc... chyba olej palmowy najbardziej. Nie? Olej palmowy to wiesz co, bardziej myślę, że Azja, tam Indonezja i tamte okolice. Chociaż tam sensie też eksport rzeczywiście, jak w Kolumbii lecę nieraz, też widzę dużo tych palm. Też. Tam bardziej, Ameryka Południowa bardziej, wydaje mi się, że bardziej na bydło to robi, na pastwiska, nie? Czyli wycinają i pastwiska robią. To jest taka forma, a tu, co przed chwilą rozmawialiśmy, że jakieś egzotyczne... Bo potem też byłem w Iquitos, to jest takie ogromne targowisko i tam rzeczywiście mieli w ogóle mnóstwo zwierząt. Małpy jakieś, wszystko w klatkach, nie? I to sprzedawali skóry z jaguara. Mnóstwo tego było, Czyli, nie? ale jaguar jest pod ochroną tam, czy nie? Oczywiście. No ale wiesz... No, jak ktoś tam w chatce jednego huknie, to nie Kto wiem. to sprawdza? To jest, wiesz, sprawdza, tam właśnie. nie wydaje mi się, żeby tu tam jakieś konsekwencje były wyciągane od tych ludzi. No, na targowisku miał facet, nie wiem, z 15-20 skór normalnie oficjalnie wyłożone, a niby zakaz jest. Nawet mam to chyba gdzieś na zdjęciach. W książce też jest. Na zdjęciach, w naszej książce. Jak stoi i nam sprzedaje 80 zł chyba za skórę Ale jaguara. inne realia, co? No, tak samo też dużo było tych anakond, skór z anakondy. No tak. A jeszcze zapomniałem zadać wcześniej to pytanie. Ile łódka kosztuje? Bo powiedziałeś już tyle razy, że kupiłem łódkę, że już chyba z Słuchaj, 5 miałeś. ja przeważnie robię tak, że kupuję łódkę i sprzedaję ją ogólnie. Oczywiście kupuję drożej, sprzedaję taniej, no bo czas nagli, a trzeba się pozbyć, wiadomo. no to jak uda się, Prawa chociaż handlu. uda się za jakiś wsi grosz. Pierwszą łódkę jak kupiłem, ta co się wywróciła mi, to ją kupiłem za $100. 110 mi wyszła chyba, czyli jakieś tam... 400 zł. Tak, A to plus, ile minus. brałeś tak gotówki ze sobą? Wiesz co, wtedy grosze jakieś. Nie pamiętam, no bo to było, wiesz, 16 lat temu. Ale to były jakieś, no wiesz, to było takie wczesne nasze małżeństwo, więc dom Dorabialiście, jak to powiedziałeś cały świeżo zakredytowany dom, bo chyba go wybudowaliśmy w 2007, no i no to wiesz, no dochody takie niestabilne i tak dalej, więc to były jakieś naprawdę nieduże pieniądze. Ja generalnie się nastawiałem na to, żeby w ogóle wyjechać, że będę musiał sobie radzić sam. Czyli coś złapać, coś ugotować, wiecie, po patencie. Jakoś nie? to będzie. Jakoś to będzie, na takiej zasadzie. Już dzisiaj wiem, że no to jest z jednej strony takie podejście jest fajne, bo daje ci w pewnym sensie wolność, czyli no daje jakieś możliwości, tak? No bo już dobrze, w takim układzie, jak mam takie umiejętności, umiem złapać rybę, nie wiem, czy cokolwiek poradzić sobie w naturze, to mogę tak naprawdę funkcjonować wszędzie za darmo. Na całym świecie. A szczególnie w Amazonii, nie? No bo wiesz, gdzie jest, wiesz, obfitość. Bierzesz tylko odpowiedni sprzęt, nie wiem, dobre wędki, jakieś noże i sobie radzisz, To podejście takie jak Christopher McCandless w filmie Into the Wild. Tylko po prostu ty chciałeś wracać. O. No tak, No. tylko wiesz co, ja powiem wam szczerze, że mnie takie życie najbardziej kręci. Tak, no chciałbym tak być... Tak surowo. Tak surowo, tak żeby Okej. tylko być... że Samowystarczalny. tylko uzależniony od swoich umiejętności. Nie? To Okej. jest fajne takie, że wiesz, mi osobiście takie coś daje, bo miałem nieraz takie sytuacje, że tam na krótszą lub dłuższą metę tak funkcjonowałem w selwie, że po prostu sobie radziłem. Tu złapałem rybkę, tu najwyżej jakiś tam owocek i wtedy jak nawet z rzeki zbierałem owoce, bo często wiesz, przy powodzi różne drzewa owocowe wpadają i na przykład płynie papaja, płynie jakiś pomarańcza, więc wiesz, możliwości jest dużo. Poza tym też rosną jakieś owoce, rybę złapiesz, więc może i wiesz, funkcjonowanie w takim miejscu bez
jakiegoś takiego wsparcia zewnętrznego, no daje potem taką też fajną satysfakcję. Oprócz tego, że dałeś dajesz fajne, radę. że dałeś radę, że wiesz, takie poczucie, wiesz, Pierwotne potrzeby taki spełniane. atawizm na maksa, nie? No to jest super, no i jeszcze jesteś w takim miejscu, nie? I że mogłeś sobie pożyć tam takim prawdziwym życiem, że nawet, wiesz, na mnie na przykład, wiesz, co robiło wrażenie, że jak nieraz do wioski jakieś wpływałem, bo przecież tych spływów parę robiłem, bo to mówię, no, chociażby w zeszłym roku przez tą Kolumbię, co płynąłem, i jak mówiłem na przykład skąd płynę i że sam płynę, i reakcja tych miejscowych tubylców to po prostu bezcenna. Oni po prostu nie wierzyli w ogóle, kosmos to był dla nich. Ale nie? że, Dla mnie, że się nie boję, że No w właśnie. ogóle, że w ogóle, ale jak w ogóle, wiesz, no na przykład, no weź sobie wyobraź, że jesteś w Zakopanem i mówisz, że płyniesz Wisłą od Gdańska na przykład, nie? No to wiesz, a oni motorkiem, wiesz, na silniku tam nie ruszają się na przykład przez pół życia dalej niż 20 kilometrów od chałupy, rozumiesz? I jeszcze na silniku. I dla niego, wiesz, że płyniesz na przykład z Gdańska do Zakopanego, odwrotnie tak, powiedzmy, tak. z Zakopanego do Gdańska i wiesz, spotykasz go w Gdańsku, to on w ogóle to jest kosmos. On nawet nie wie, gdzie jest Zakopane w tym momencie, nie? No tak. A powiedz mi, a takie rzeczywiście podaj jakąś może taką, no nie wiem, wskazówkę, jakąś sztukę takiego przetrwania, którego się nauczyłeś tam, która ci najbardziej pomogła podczas tych wypraw. Coś, czego nauczyłeś się od tubylców, od tych Indian. Czy wiesz co, ja tak... Dla mnie takim Nawet coś najprostszym... z gotowania może być. No, to najprostszy patent. Właśnie w sreberku na ognisku ryba. Ale skąd to sreberko wziąłeś Nie, tam? wiesz co, no i tutaj byśmy wtedy weszli w polemikę, czy właśnie pomagać sobie zewnętrznym No tak. tą cywilizacją w cudzysłowie, czy nie. Ale też bardzo często robiłem właśnie to, co wam mówiłem, w liściach bananowca, bo nieraz nie miałem złotka i zawijasz w liść bananowca, ale wtedy ta ryba jest troszkę suchsza, bo trzeba ją bardziej pilnować, bo ona się szybciej przypala, nie? Ale jest też smaczna i to wiesz, to też daje fajne, no wiesz, wrzucasz rybkę, Spoko. robisz sobie obiadek, jakiegoś pomarańcza znajdziesz w rzece na przykład i zjadłeś sobie porządny posiłek. No, to No wiesz. najpyszniejsza ryba. Pavon, czyli Pavon. pavon to jest po kolumbijsku inaczej ten peacock, nie? Czyli bas. Mhm. Takie ładne? Takie ładne i takie dobre. O nie, najgorzej. No wiesz, miejscowi, to jest, wiesz, naturalna kolej rzeczy, że ryby się je. No. Nie no, ja bym ją jadł jak zły, to ja nie mówię, że Nie, no nie ma innej opcji. Naturalna kolej rzeczy, więc wiesz, jesteś tam, no możesz nie jeść w ogóle mięsa, no bo w Selwie, no to przecież krowy czy tam jakiegoś innego mięcha nie dostarczysz, na przykład jak jesteś daleko od jakiejś wioski czy tam miasteczka. No bo po jednym dniu to mięso to wiesz... No pewnie. Bez lodówek. Bez lodówek nie ma szans, możesz je tam ewentualnie suszyć. No to masz do wyboru, możesz mieć jakieś suszone, solone, śmierdzące mięcho albo świeżą rybkę. No to wiesz, no dla mnie wybór jest prosty. No pewnie. No jasne, że tak. Zresztą to jest najbardziej proekologiczne podejście, No żeby oczywiście. złowić samemu i zjeść. Koniec Tak. kropka. No i my jak płynęliśmy tą rzeką, to ci właśnie poleciłem nasz film Salmon Fever do obejrzenia, no to też lipienie były na porządku dziennym jedzone, bo po pierwsze jest ich bardzo dużo, po drugie mieliśmy pozwolenie i o to chciałem zapytać. PSR-y, czy były? Kontrole były? Na rzece? Żartuję, Wiesz że co, PSR-y, ale czy kontrole to jest, były? wiesz, też ciekawa kwestia, bo Jak z wiesz, że jak pozwoleniami. pewnie słyszeliście w Kolumbii jest zakaz połowu sportowego. No właśnie. No ale jak to w Kolumbii, Kolumbia, wiesz, się charakteryzuje tym, że nic nie jest pewne, ale wszystko jest możliwe. Dobre. więc wiesz, jak z jednej strony mi akurat taka forma funkcjonowania odpowiada, ale dużo ludzi byłoby pewnie sfrustrowane, bo wiesz, no jak gdzieś jedziesz, coś załatwiasz, no to chciałbyś, żeby to było pewne, załatwione, przyklepane i tak dalej, nie? Ale jak tego nie masz, to nie znaczy, że tego nie będziesz miał. Więc wiesz, Okej. to jest tylko kwestia czasu, ewentualnie pieniędzy, nie? No to wiadomo. I tak to funkcjonuje w Kolumbii. Teoretycznie jest parę obejść na te pozwolenia. Ja kupowałem, wiesz co, mogłem przywieźć, bo mam z 6 lat pozwolenia takie, bym wam pokazał. Widziałem u ciebie na Facebooku. Tak.
Widziałem. To kupowałem z Zaunapu, natomiast teraz nie można kupić, ale oficjalnie można łowić pod warunkiem, że te ryby zabierasz do użytku własnego, nawet turysta. Okej. Ale to też zależy od regionu. Też drugą opcją jest łowienie w destynacjach indiańskich, czyli tak jakby Indianie mają inne prawa, bo oni są tubylcami, więc wiadomo, że oni żyją z tego, w sensie... Nie muszą kupować Nie pozwolenia. muszą po Karta prostu na złapać rybę, żeby żyć. No, bo Wiadomo. tak to technicznie wygląda, więc oni mają, łowiąc na ich terytorium, mając ich pozwolenie, co się wiąże oczywiście z jakąś tam opłatą, łowisz to legalnie, no. A rozumiem, że jakaś kontrola, jakakolwiek forma kontroli istnieje? Czy to jest czysto stricte, że ty chcesz się dobrze czuć? Teoretycznie tak. Wiesz co, w zeszłym roku jak płynąłem, czytałem w necie, że takiej kontroli może dokonywać wojsko na przykład lub policja. Ja płynąłem z wędką, właśnie co ten spływ robiłem, tam te 1600 kilometrów i podpłynęła do mnie jednostka wojskowa. Pogadaliśmy, pytali się, co ja tu robię i w ogóle widzieli wędki, wszystko. Nic, zero w ogóle pytań. Właśnie tak jak opowiadasz, to mi się wydaje, że to trochę był przyrost formy nad Tak, tym zadaniem. no że w takie, ogóle wiesz, no takie... jałowe, to takie- gęstość zaludnienia znikoma. To jest tak to zwany dopiero- martwy przepis, No no. właśnie. Okej. On jest, ale go nie ma, no. Ale po angielsku z nimi rozmawiałeś? Nie, Po hiszpańsku. Po hiszpańsku, czyli masz opanowane. Znaczy tyle, o ile, no, Okej. wiecie, no spokojnie się porozumiem. Jakieś nawet sprawy urzędowe załatwię, no, także nie jest tak źle. Okej. No. Ja jeszcze, bo Dobrze, powiedziałeś o tych No dużo pytań Indianach, mamy. o tych Indianach, co zacząłeś wspominać i zastanawia mnie, czy miałeś kiedykolwiek styczność, że na przykład płynąłeś i rzeczywiście takie dzikie na maksa plemię? Nie. 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 Słuchaj, no dzisiejszy Indianin, wiesz, chodzi w koszulce i przeważnie ma smartfona. To jest dzisiejszy Indianin, przeciętny. Są oczywiście takie destynacje. Kiedyś płynąłem właśnie jakby niedaleko tej granicy, spotkania 3 granic, tam Kolumbia, Wenezuela i Brazylia, co ten spływ robiłem. Tam dokładnie w tej okolicy operuje plemię Yanomami. No wiesz, to oni polowali na ludzi i tak dalej. I rzeczywiście oni są dosyć mocno odizolowani. Mijałem kiedyś takich Indian, ale to byli tacy Indianie, co raz na 2-3 tygodnie do wioski płyną po zakup jakiś. No to wiesz, to są mocno odizolowani, ale to nie jest tak, że wiesz, że on białego człowieka nie widział, bo to się rzadko zdarza. Myślę, że są takie plemiona, znaczy to są, jest potwierdzone, ale tego jest tak mało, to jest I one tak są pewnie marginalne. Tak, to jest ciężko. sprawa. A to tak z twojej perspektywy myślisz, że jest jeszcze plemię, które jest nieodkryte? Gdzieś tam sobie żyje? Myślę, że są, tylko wiesz, no zawsze też pozostaje taki, wiesz, aspekt etyczny, czy w ogóle ingerować w to, nie? No bo A teraz nie, wiesz, to nie moje pytanie, tylko było, czy są. Myślę, że są. Myślę, że są. Okej. Myślę, że są. Ale myślę, że to jest, wiesz, święte grale, takie Okej. tak zwane, nie? Że to tam gdzieś, no bo nawet na filmach gdzieś pokazywali, jak helikopter leciał i z łuków To ta strzelali. słynna wyspa w Indonezji. Gdzie to jest w Indonezji chyba? Na Oceanie Indyjskim ona jest. Sentinel, o. Sentinel. Tak, A. wyspa Sentinel, to oni. No, Ale tam to wszyscy świadomi są, że oni tam są, tylko nie Tak, wolno podpływać. zakaz No. podpływania jest. No dobrze, a jak byłeś w tej Amazonii, to płynąłeś w takiej pierwotnej dziczy, to poczułeś, nie wiem, że to rzeczywiście zmieniło twoje podejście do życia? w sensie... No takie jakieś duchowe, mistyczne, jakieś takie swoje rzeczy. Nie mówię tam o narkotykach, które tam miałeś. Znaczy, wiesz, no, na pewno jest dużo takich filozoficznych przemyśleń. Właśnie. No bo wiesz, no, sceneria Skłania. skłania do kontemplowania tego wszystkiego. Tak sobie myślisz, wiesz, co jest ważne w życiu, co jest istotne, na czym się skupić, co jest niewarte zachodu i tak dalej. No, na pewno skłania mnie to nieraz do różnych refleksji, chociaż często też myślę tak bardziej pragmatycznie, czyli jak robić, żeby w życiu, żeby, wiesz, zachować ten balans i
korzystać z takich rzeczy, spełniać się. Wiesz, nie każdy lubi podróżować czy wędkować, ale na różnych płaszczyznach, nie krzywdząc innych. Tu mówię o małżeństwie czy tam dzieciach. No, wytworzenie tego balansu to jest naprawdę taka dosyć trudna sprawa. Cały czas się tego uczę, no ale raz wychodzi lepiej, raz gorzej. No wiadomo, że to nie jest tak prosto to wszystko zachować, nie? No tak, Żeby, no i- żeby, wiesz, no z jednej strony chciałoby się pojechać do Amazonii na 2, 3, 4 miesiące, ale z drugiej strony szkoda tego braku kontaktu z dziećmi, z żoną, z rodziną, wiesz, no to wiadomo, że te relacje są wtedy no takie, no w pewnym sensie może nie zerwane, no ale na pewno się troszkę oddalamy, nie? Z drugiej strony dochodzi też aspekt finansowy, tak? No bo wiadomo, mnie nie ma w domu, no to też trzeba myśleć o finansach. Same wyprawy kosztują, więc zabierając pieniądze na wyprawy, no to w jakimś stopniu uszczuplam budżet domowy, tak? I więc wiesz, no są różne takie dylematy, nad którymi się zastanawiasz i myślisz, żeby się tam, wiesz, żeby wypośrodkować, żeby wilk syty był i owca cała, tak? Czyli żeby trochę też w dużej mierze zadbać o rodzinę, o te relacje i o finanse, ale też żeby też nie przekreślać swoich jakichś pragnień, marzeń, no bo to też jakby nie było jest istotne. No wiesz, dzieci dorosną, wyfruną z gniazda i zostaniemy z tymi pasjami, z tymi marzeniami, które wypracowaliśmy. Nie każdy to ma, ale jak już ktoś ma, to co mogę polecać, to pielęgnować takie rzeczy, bo mówię, no kiedyś tylko z tym zostajemy. Czyli czyli można powiedzieć, że jesteś trochę takim przykładem. To mogłoby być podsumowanie nawet już, że można powiedzieć, że jesteś osobą, która połączyła bycie rodzicem, mężem z takimi wyjazdami. Próbuję. Cały Także czas Sylwia pozdrawiamy. On próbuje, ale dobrze mu Ja idzie na razie według nas. próbuję. Sylwia się realizuje w innej płaszczyźnie, zawodowej, studenckiej i tak dalej. Więc no tutaj mamy... Oczywiście często i gęsto są konflikty interesów, tak? No bo no, tak jak mówię, no to jest życie, czyli czas, który jest zabrany, pieniądze, które są raz przesuwane w jedną stronę, raz w drugą, więc no tutaj naprawdę to jest taka jakaś tam no, umiejętność, którą no, trzeba po prostu trenować też, mi się wydaje. No bo to wiesz, to doświadczenie pokazuje życiowe, żeby z niczym nie przeginać. No z tymi rybami też nie. No to jest fajne. No wiadomo, że człowiek by sobie posiedział więcej, częściej czy coś, no ale nieraz coś trzeba odpuścić. Ale potem wiesz, no z perspektywy też jest fajnie, wiesz, wiesz, no wtedy też staje się takim, myślę, że jakimś, no bo wiesz, dzieci też na ciebie patrzą, nie? I mam nadzieję, że też wezmą jakiś taki wzorzec, żeby, wiesz, no żyć pełnią życia, nie? Taki, wiesz, że patrzą na ojca i mówią, o, fajnie, wiesz, jest trochę z nami, coś robimy razem, coś, wiesz, no mój starszy syn dużo jeździ ze mną, naprawdę zrobiliśmy dużo, zresztą młodszy tak samo. Więc wiesz, no z żoną też jeździmy dużo po świecie, więc też robimy różne fajne takie rzeczy. No i chyba o to chodzi, nie? Żeby być szczęśliwym. A ja tak teraz wejdę z pytaniem, no bo ludzie, którzy na przykład wspinają się na najwyższe góry świata, często są określani jako egoiści, no bo jest to na tyle niebezpieczne, że po cholerę on tam włazi, przecież to jest po prostu igranie ze śmiercią i tak dalej. Spotkałeś się z takimi zdaniami? Spotykam się, wiesz, no, opiniami? wprost może mi nikt tego, tak niewiele osób mi mówi, tam gdzieś może w necie nieraz jakieś komentarze to się przewijają. Jak mi ktoś ze znajomych mówi, a ty się nie boisz, że nie wiem, że coś cię ugryzie, że nie wiem, że cię zastrzelą, czy coś takiego, a ja mówię, a jak nie ugryzie? No to mam przygodę. To jest po pierwsze. Po drugie, wiesz, no na co dzień wiemy, wypadki samochodowe, wyjechanie, wiesz, a w ogóle takich warunkach jak dzisiaj, to jest też ekstremum, naprawdę, gdzieś jechać na przykład przez całą Polskę. I o tym się nie mówi. Ile ludzi dziennie ginie
na drogach w Polsce. To są setki, no dziennie może nie, ale w skali roku na pewno to są dziesiątki tysięcy, na pewno. I tutaj nikt nie... Ale jakby kogoś ugryzła żmija gdzieś w Amazonii i by umarł, to by było wielkie halo, ale to by zginął jeden człowiek na przykład, tak? Ale że tu z 20 czy 30 tysięcy w ciągu roku w wypadkach samochodowych, to wiesz, to takie niebezpieczeństwo jest takie nasze, nie? Bo to tutaj się dzieje, wiesz. I mniej egzotyczne może. Tam nie mówią, jak Jaguar kogoś No opierdzieli. tak. Bo nikt się Tak. nikt nie wie. To wtorek. No wyszedł we wtorek i nie wiem, gdzie on jest, no. Tak, no. Także wiesz, to jest jedna rzecz. Poza tym, wiesz, no patrząc, czy to jest egoizm, no pewnie jest egoizm w pewnym sensie, no bo jednak, wiesz, no realizuje siebie bardziej w sensie takim, jak jeżdżę. Tylko to, co przed chwilą mówiliśmy, no ten balans, zachowanie jakiegoś umiaru, to jest to. Ja też do tych wypraw się staram przygotowywać dobrze, fizycznie, merytorycznie, technicznie, pod każdym względem. To wiesz, na początku może bardziej na wariata jeździłem, a teraz jestem znacznie bardziej pewnie przygotowany, co oczywiście nie wyklucza jakichś tam potencjalnych niebezpieczeństw, bo one są, ale to mówię, tak jak wszędzie, no to i w Polsce masz niebezpieczeństwo. Możemy w ogóle nie wychodzić z domu no, i nic nie robić. No to wtedy może będzie mniejsze prawdopodobieństwo, że coś się stanie, że nic się nie stanie. Najwięcej wypadków zdarza się w domu. Podobno, Słuchaj, no prosta rzecz. statystycznie. Nie wiem, znaliście, pewnie słyszeliście przynajmniej Olka Dobę, tego, który No jasne. umarł. Widziałem Tak, zdjęcie tak, masz. Tak, z nim, no to Olek widziałem. mówił tak, my się znaliśmy. On mówi tak, zresztą w jakiejś książce chyba to napisał, że ludzie mówią tyle o niebezpieczeństwach, że to może się stać, że on na przykład na oceanie czy coś, a czy on się nie boi, a on mówi, a czy ty się nie boisz spać w łóżku? 80% ludzi umiera w łóżku. No, dobre, Ja mam dobre. jeszcze dwa pytania. Pierwsze też o bezpieczeństwie, bo jest taka teoria, że najbardziej niebezpiecznie jest w miastach. I czy ty podróżując po świecie Tak, potwierdzasz? potwierdzam to w 100%, a szczególnie w Ameryce Południowej. Im większe miasto, tym proporcjonalnie zwiększa się niebezpieczeństwo. Staram się jak najkrócej, no ale oczywiście to się nie da. Bogotę, czy w Kolumbii, czy coś, to staram się szerokim łukiem, no ale wiadomo, musimy gdzieś wylądować, gdzieś trzeba się, wiesz, sprawy organizacyjne, jakieś wymiany walut, czy coś, no, nie uniknie się tego, natomiast staram się jak najmniej przybywać w dużych miastach. Miałeś jakieś sytuacje takie? Nie. Jeszcze nie. Wiesz co, no miałem z wymianą walut, miałem kiedyś tam jakiś taki incydent, ale odzyskałem pieniądze, wiesz, no tak, no, ale... Cinkciarz jakiś. Tak. A drugie pytanie to, ile to wszystko kosztuje? Czy mógłbyś naszym widzom jakoś zobrazować jakieś koszta w stosunku do czasu i warunków? Wszystko... Ale mówmy, że to są wyprawy nie na 2 Znaczy i tygodnie, takie, i tylko- takie, dlatego No że dobra. powiedział, że tydzień na przykład kosztuje... Albo 2 tygodnie, albo 2,5 miecha. O. Słuchaj, to wszystko zależy od standardu. Zacznijmy od biletów. Bilety na przykład do Kolumbii to jest rząd mniej więcej 5,000 Mhm. w jedną i w drugą stronę. Do tego dochodzi logistyka wewnętrzna. Na ogół latam awionetkami albo jakimiś tam rejsowymi. To są loty w granicach w 2 strony 7-8 stów. No to są takie loty, gdzie możesz do Amazonii, czy w różne rejony czy na Pacyfik. To są loty około godziny do 1,5. Mhm. Nieraz może dłuższy trochę, ale tak mniej więcej to się kształtuje. Więc to mówię 7-8 stów, czyli tam powiedzmy taka logistyka najprostsza to jest w granicach 6,000. No ale wtedy oczywiście, wiesz, no i tutaj właśnie się rozstrzyga, czy chcemy przewodnika jakiegoś, czy chcemy łódkę, czy kupujemy łódkę i płyniemy, i śpimy, i łapiemy ryby, i jemy to, co złapiemy. Więc tu już, wiesz, wachlarz jest bardzo duży. No można na takim, wiesz, wypasie jechać, że bierzesz, wiesz, motorówkę, gajdów i się przemieszczasz. No to są już
To są dosyć drogie rzeczy tam, no bo w takim dzikim terenie to tak. Paliwo jest razy 2 albo i razy 3, w zależności, nieraz nawet więcej. No bo to wiesz, tak. dostarczenie paliwa to już jest No, ale problem. tam paliwo chyba nie najdroższe. No. No tak, ale jeżeli na przykład w Bogocie kosztuje 4 zł, to gdzieś tam daleko w Amazonie może kosztować 12 No to zł. już- No więc wiesz, to już też. Motorówka z jakimś silnikiem ci spali 20 litrów na godzinę, więc wiesz, to już się robią koszty. Pytanie, czy jedziesz sam, czy jedziesz większą grupą. Więc wiesz, tych czynników jest naprawdę dużo, które wpływają na tego rodzaju koszty. No wiadomo, że najprościej byłoby dolecieć, czyli taką surową logistykę, samolot, awionetka, jesteś nad rzeką, kupujesz łódkę, bierzesz namiot, no i wtedy płyniesz. No. Ja, dobra, ale ja na tylko- ogół tak robię, no i Tylko to w wychodzi nocy tanio. latarką nie świećcie po wodzie. Nie, no a to stwórzmy taki pakiet dla Szarego Kowalskiego, który nie chce mieć szoku Jaguara w łóżku, tylko chce po prostu... Kajmana chce. Tak, chce sobie pojechać i w Taki, miarę... wiesz co, taki pakiet, no to myślę, że trzeba liczyć pewnie gdzieś w granicach pomiędzy 200 a 400 euro za dzień. 200-400 euro za dzień, czyli liczmy 300 razy 7, 2100 euro za tydzień i to jest bez biletów lotniczych. To jest bez biletów lotniczych. Czyli 10 i 5, czyli powiedzmy, że w 2 dychach się zamykamy. Teoretycznie tak. Okay. Na taki Potem 15-20 tysięcy myślę, że to jest do zrobienia. Okej. Nieźle. Nie wiem, co o tym myślisz. Czy to dużo? No to ja myślę, że tak, no już nie wiem, już To trochę wszystko może na zależy, tydzień wiesz. to się tam nie leci, bo bez znaczy, sensu wiesz, na nie, no tydzień. to wiesz, z logistyką to ci wychodzi jakieś 12 dni. No bo, No właśnie, wiesz, same dolecieć 2 doloty, dni. wiesz, ja będę nad rzeką pojutrze. Nie, W lutym. ja będę nad rzeką w środę. mamy poniedziałek. Tak, Tak, a no to będę w przepraszam, w czwartek będę. Czwartek, W no czwartek właśnie, będę. coś za szybko by było. W czwartek wieczorem będę nad rzeką. No to wiesz. I teraz powrót podobnie. I teraz i ci się robi prawie 2 tygodnie. Więc wiesz. Na Gotlandię jak chcesz pojechać samochodem, to masz 2 dni jedziesz. No tak. No tak, no to właśnie, no. wiesz, To jest na Bałtyku. dlatego wiesz, ja też preferuję na przykład lecieć często w jedną destynację i siedzieć, bo to przemieszczanie strasznie dużo. Wiesz, jak właśnie. komuś zależy na czasie, nie? No bo wiadomo, ludzie mają urlopy, nie? I teraz masz 2 tygodnie urlopu, no to jak sobie policzysz, że chcesz 2 miejsca polecieć tam, no to wiesz, to tu 2 dni i tam 2 Tak, dni. bez Tyle. sensu. No a reszta w samolocie, w autobusie, w Łodzi i tak dalej, nie? Czyli polecałbyś na pierwszy wyjazd stacjonarnie, fajne miejsce. Oczywiście. Zawsze tak staram się robić. Super. Będziesz nagrywać więcej teraz No. rzeczy, tak? Mam taką nadzieję. Także obserwujcie. Dobrze. Amazonia, południe, północ. Będziemy obserwować. Mamy dla ciebie prezent, który myślimy, że hasło Adekwatne. adekwatne. Mam nadzieję, że Wody Polskie to oglądają. Proszę, mamy dla ciebie koszulkę. O Jezu, jestem ciekaw. Rivers know the way. O, dobre. Na pewno w tamtych regionach świata nie ma prostowania rzek, także wszystko Nie płynie tak jak ma płynąć. ma płynąć. Nie, tam nie ma. Tam nie ma czegoś takiego. Rozmiar to Pięknie. zaraz dobierzemy, bo to nie wiem, czy to Ale twój. to Nie, muszę chci- tu nie pokazać. będziemy ci O. dawać ciepłych rzeczy, bo po prostu ci się nie przydadzą. Nie, raczej nie. Ale to jak najbardziej. Będziecie mieli na pewno filmik z tego. Dobrze. W jakimś fajnym miejscu. Z pajarą poprosimy. O, Tylko nikt dobra. jej nie przegryzie. Nie. A może przegryźć. Tak, to dobry ruch, Właśnie, nie? no. A ja mam jeszcze taką prośbę, bo to już tak podsumowując, no bo już zmierzamy do końca. Powiedziałeś nam w przerwie przed jak zaczynaliśmy, że rozmawiałeś kiedyś z pielęgniarką, która mówiła ze znajomą, która powiedziała, że uwielbia swoją pracę i tak dalej i zadałeś jej jedno pytanie. No zadałem jej takie pytanie, że skoro, no to nie będę mówił kto, bo to nie chcę, żeby było wiadomo, ale no mówiła, że bardzo lubi swoją pracę, a ja mówię, co byś zrobiła, jakbyś dostała dzisiaj $100 milionów na konto? To ona mówi, no to wtedy by oczywiście zrezygnowała z tej pracy.
A ja do niej mówię, to tym się różnimy, że jak gdybym dzisiaj dostał 100 milionów dolarów na konto, to dalej bym łowił te ryby, jeździł na te ryby. I to jest praca marzeń właśnie. jest Na tym polega praca marzeń. To jest moim zdaniem dobre podsumowanie tego. No, Bo myślę, że jesteś spełnioną osobą, jakby spełniłeś marzenie, które No i cały czas staram się cały czas spełniać. się Tak, spełniasz też, tak, prawda? no staram, no wiesz, no, cały czas coś nowego też powstaje, więc to jest taka niekończąca się opowieść. Tylko, Zanim- żeby zdrowie było, nie? To wiadomo. prawda. zanim Krzysztof przejdzie do podsumowania, to Nie, no już, możesz, już tak sobie no bo podsumowałem. jeszcze jest jedno ważne Ja pytanie. wiem, tak, ja już tak Dobrze. sobie trochę podsumowałem Dobrze. właśnie, no ty je zadaj. Bo zawsze zadajemy tutaj naszym gościom pytanie, które brzmi zazwyczaj tak samo i dotyczy tego samego, czyli złowiłeś już nie tą pajarę, tylko złotą rybkę i możesz poprosić ją o jedno życzenie, ale ze sfery wędkarskiej. Ze sfery wędkarskiej. Co to by było? W warunkach polskich to takie najprostsze życzenie, żeby było po prostu więcej ryb w polskich wodach i żeby te wody były czystsze. No bo jak to będzie, no to to na pewno da dużo frajdy. Pewnie z 3 milionów wędkarzy, bo nie wiem, chyba tyle jest zarejestrowanych. Nie, zarejestrowałem tam jest między 300 a 500 tysięcy, bo tam jakieś No to- dziwne liczby Ale no, około zadają. 2 no to na- milionów jest. no to- Ale łącznie jest to powiedzmy około 2 milionów. Bo No, jeszcze to ci- 2 miliony ludzi myślę, że byłoby usatysfakcjonowane. No wyobraźcie sobie, że są krystaliczne rzeki pełne ryb. No chyba to by było fajne takie, nie? A i tak byście przestali jeździć na Amazonię. A nie, no to jest inna sprawa. No, ale wtedy więcej bym może chodził tutaj też na ryby, nie? Bo ja tutaj w Polsce rzadko chodzę, tak muszę przyznać. Ja mam po tym wywiadzie, po tym podcaście takie wrażenie w sumie, tak teraz mi naszło to podsumowanie, że tak jak ty o tym wszystkim opowiadasz, to dajesz taką lekkość i mam wrażenie, że mógłbym wsiąść w samolot, tam pojechać i to zrobić samemu. Więc mam nadzieję, że będziesz dla wielu inspiracją, że da się takie rzeczy zrobić, że jaguar cię nie zerze i kajman ci nogi nie ewentualnie ta płaszczka. Ja zawsze mówię, wiesz, tak jak kiedyś sprzedawałem samochody w jakimś salonie i tak dalej. Ludzie nieraz mieli pieniądze, nieraz mieli za mało pieniędzy, nieraz za dużo na samochód czy coś. To ja zawsze mówię, jest możliwość. Ale czy cię zeżre, to nie wiem. Jest możliwość, że wrócisz cały, a jest możliwość, że wiesz, coś tam wiesz. Ale z drugiej strony zawsze może być przygoda życia, nie? No. Wspomnienia na pewno. My też ze swojej strony bardzo polecamy packrafting generalnie. Forma spływu jest chyba jedną z najprzyjemniejszych form zwiedzania i eksploracji. Szczególnie eksploracji, no bo wiecie, no packrafting w takich warunkach właśnie jak Amazonia chociażby, no to jest w ogóle rewelacja, bo wiesz, idziesz sobie, pach, jest jakaś rzeka, laguna, a to waży tam, nie wiem, z 2-3 kilo dosłownie, więc to wrzucasz w plecach. Ja mam, zresztą widzieliście w torbie, mam, więc jak śpiwór, rozwijasz pach i możesz łowić ryby w pełnym komforcie, w takim zupełnie dzikim miejscu. To mówimy, nie tylko mówię o wędkowaniu, ale cokolwiek, przekraczanie rzek, czy spływ, czy coś, nie? Także to swoją drogą to jest fajne. No ja myślę, że ja bardzo lubię takie książki jak z nurtem Amazonki. Ona mnie po prostu pochłonęła, ta książka. Uwielbiam takie relacje. No to tak jak już mówiliśmy, to ci podeślę Amazonia, piekielne piękno, kiedy przygoda zderza się z życiem naszą. Bardzo chętnie przeczytam, naprawdę Masz bardzo z chętnie. dedykacją na 100%. Dobrze, Macie. bardzo chętnie przeczytam, więc ja po prostu uwielbiam takie historie, że ktoś spełnił swoje marzenie albo że dokonał czegoś niemożliwego. Uwielbiam takie książki o odkrywcach ostatnich, Amundsenie, Shackletonie i to, czego oni dokonali. Tak samo pan Chmieliński. Myślę, że ty no trochę zaliczasz się do... Może nie będę porównywać się z Shackletonem, ale rzeczywiście... Nie idźmy w tą stronę. Ale zaliczasz się trochę dla mnie, dla takich ludzi, którzy spełnili to marzenie, którzy stwierdzili, że no kurde, jednak może ci to udać, no jesteś taką osobą. Znaczy wiesz co, ja wychodzę z założenia, że wszystko wiadomo, no wiesz, tych takich górnolotnych słów w necie jest pokorek, że tak powiem, że wiesz, spełniaj marzenia, wszystko jest możliwe, Tak, nie ma tak, rzeczy tak. niemożliwych czy coś, ale empirycznie naprawdę tego doświadczyłem, że rzeczywiście można pewne rzeczy ogarnąć.
w dzisiejszym czasie to jest naprawdę dużo łatwiejsze. Naprawdę, bo dzisiaj masz taką komunikację, że w necie, jeszcze przy sztucznej inteligencji, no to po prostu można iść jak po sznurku. Dla mnie w ogóle niezrozumiałe, że ludzie jeżdżą z biurami turystycznymi, mówią o takich, ja nie mówię o wyprawach, tylko nawet na takie wycieczki. No przecież dzisiaj to się samo robi. No to, Ja też tego to jest, wiesz, no wchodzisz nawet, wrzucisz w GPT i ci powie dokładnie, tu zrób postój, taki hotel, no wiesz, to dla mnie to jest niezrozumiałe. Ale z wyprawami jest, no może nie tak samo, ale też podobnie, no, bo naprawdę można dużo rzeczy tak dopracować, łącznie z kontaktami, a dzisiaj pamiętajcie, że ja jak byłem w ubiegłym roku, czy tam 2 lata temu płynąłem przez tą Kolumbię, to w każdym miejscu jest internet. W każdym. Oni mają teraz na przykład te Starlinki i płyniesz, nie ma nic. Jedna chałupa, 50-70 kilometrów do jakiejkolwiek cywilizacji. Chłop ma internet lepszy niż w mieście, bo ma Starlinka, ma jedną baterię słoneczną, którą ładuje sobie tam telefony i tak dalej, akumulator i jesteś dostępny. Ja do mojej żony dzwoniłem, że tu mi papugi na ramieniu siedziały dosłownie, małpy biegały tutaj i miałem lepszy zasięg niż jak byłem w Bogocie. Normalnie kosmos jakiś, nie? No, Więc to jest, wiecie, no więc przy takich możliwościach dzisiaj można naprawdę dużo fajnych rzeczy robić. Jak ktoś tam się trochę nie boi, no to wiadomo, nie? No, tylko trzeba przełamać ten lęk, nie? Bo to jednak lęk paraliżuje wszystko i tyle, no. Kończymy, bo nam się karta kończy. Bardzo dziękujemy. No, dzięki również. Wielkich ryb i wielkich przygód. Dobrze. I Już wróć za do 3 nas. dni, już za 3 dni. I wróć do nas. Dobrze, Cześć, dobrze. cześć. No hej. Wildfish Stories Podcast. Ryby trzeba umieć łowić.